Dzień dobry. Halo, to już miało nie lecieć. Dzień dobry, cześć. Cześć i czołem. Rozgryzłem to. I słuchajcie, dzisiejszy stream proponuję zacząć Polska biało-czerwoni. To ja mam do powiedzenia. Co tam u was? Tym miłym akcentem rozpocznijmy stream. Jesteście? Siema Artur. Siema Wojciech, siema Bogusław, siema Artur znowu. Siema Artur, ale to inny Artur, Artur Mazan. Siema Iza, siema Zielakart. Siema ojciec Tadeusz, a wy doktor. Siema Rafał. Siema Jacek. Dzień dobry. Ja się dowiedziałem od mamy dzisiaj, że był mecz i jaki był wynik, ale chętnie poznam wasze zdanie na ten temat. YouTube ocenzuruję. Jak mnie widać, jak mnie słychać, jak mnie czuć? Powiedzcie. Kto do mnie pisze? Kto z was już do mnie pisze? Doktor. Siema. Oglądali mecza? Ja wiem, teraz się nie odzywacie. Zachowajmy dzisiaj, bo ja nie oglądałem, ale tak słyszałem dużo. Na streamie, słuchajcie, dynamikę meczu. Nie, słuchajcie, szczerze, ja już dawno straciłem hard ducha, jeśli chodzi o ten temat i tyle powiem. Zbierzmy się, ekspres na żywioł, słuchajcie, jak zawsze, a rozgryzłem to, co krzyknąłem na początku, że rozgryzłem. To nie jest, słuchajcie, te moje starty streamów, problem z internetem 5G. To nie jest, słuchajcie, problem z mikrofonem czy aparatem, czy z ekspresem, chociaż z ekspresem problem jest zawsze, bo po to te streamy są. To nasz słynny oby był stream, czyli OBS takie numery robi, bo słuchajcie, znowu odpaliłem streama, oczywiście jakość połączenia czerwono-zielono, zamknąłem OBS-a, odpaliłem OBS-a, jak ręką odjął, słuchajcie. Lampa, wiadomo. PZPN męczy nas piłka, tak jest Artur, dobre, nie słyszałem tego wcześniej, dobre. PZPN męczy nas piłka. Uciekające żółwie, myk. Dokładnie. Słuchajcie, DeLonghi, tak jak jest w opisie, mam nadzieję, bo tego streama na szybko tak tu odpalałem. Nie robi kawy, nie leci woda. Nalałem tylko wody. Trochę przetarłem panel, bo się czepiacie. Ale tu jeszcze, słuchajcie, bo goście u mnie byli moderatorscy w weekend. No i teraz muszę kogoś mianować moderatorem, żeby zademonstrować, co dostałem. Czekajcie, ja tutaj, wiecie, kombinuję pod stołem. Wybieram tutaj najlepszą opcję. To może zróbmy kogoś niebieskim nikiem. Ja tu mam kandydata. Kto nie był, to wie, że mianowałem wcześniej tutaj mieczem. Zawsze moderatora takim. Coraz mniej się przydaje. Słuchajcie, muchy, ekspresuchy się wyprowadziły. Więc
Czy chcesz być moderem, czy... Zmęczony jestem, słuchajcie. Czy chcesz być moderatorem, czy nie chcesz? Mianuję ciebie. Widać? Czekajcie, zgaszę tą lampę, będzie lepiej widać. Chyba baterie siadają. Mianuję ciebie. Słabo to widać w tym świetle, widzicie? Jak ładnie to się mieni. O! Mianuję ciebie oto moderatorem, Arturze. Dbaj o porządek na kanale. Słabo to widać, albo są słabe już baterie, albo tu jest za widno. Stałeś się niebieski. Dziękuję, Daniel. Może tu będzie lepiej widać. Trzeba baterię wymienić. Nie ukrywam, bawiłem się tym trochę dzisiaj. Heja, au, Mariusz, dobrze przeczytałem. No i jeszcze, wyłączyłem. Jeszcze. Dostałem takie coś. Nie przyniosłem sobie oczywiście picia, zaraz to zrobię. Idę po picie. Jestem. Ja cię w końcu, Artur, zrobiłem tym niebieskim. No, Artur, powinieneś mieć niebieskiego nika. Odezwij się, Arturku. Proszę się odezwać. No. Siema, Daniel, miało cię nie być. Właśnie mówię o tym, jaki prezent mi przyniosłeś. Co oszukujesz, jak miało cię nie być? Dobra, ciemno się zrobiło, nie? No i teraz, słuchajcie, będzie live pod tytułem Ja nie umiem otwierać pudełek. O, Tasz, cześć, a co się stało? Coś na rowerze wywinął. Żyjesz? Patrzcie. Wreszcie poranna kawa, moje 10 espresso się zmieści. Ale że kawy mam już dzisiaj po kokardę, no trochę mały, no. To ponieważ złote, a skromne, to nie reklama. Mało kofeiny, to dodamy jeszcze tauryny. Wreszcie będę miał sobie z czego popijać, słuchajcie. I nie piszcie mi zaraz. Kurna, tutaj pół litra to mało. Nie piszcie mi, że energetyki szkodzą. No bo spójrzcie. Czy mi coś jeszcze zaszkodzi? Nie sądzę. No ale powiem wam, tak myślę, że jak ze 3-4 najbliższe live'y z tego popiję, to tu taki muł się wyrobi. Ty no, jak mój łeb, a mój łeb mały nie jest. Dziękuję, Daniel, dziękuję, Alicja oczywiście, Daniel i Alicja, widzieliśmy się w weekend, bardzo miłe spotkanie. Kto nie był, niech żałuje. Dobra, 56 osób. O, jak to skoczyło. Pod ekspres. O, ale kubek duży. Dobry nick. Nie będę go czytał, bo my tu nie o polityce, ale dobry nick. Taż, jak to mówią, stary a głupi, cyk na prostej ścieżce rowerowej, ślisk niczym MotoGP po asfalcie. No kurna, się na ścigaczu cię pojechało. Ale żyjesz? Cały jesteś? Coś mi tu jakiś ból dzisiaj wszedł. Ale może zaraz wyjdzie. Cześć, Alicja. Dzisiaj pojawiam się i znikam. Ja tak mam zawsze. To jeszcze raz. Wreszcie mam kubek do ilości kawy, jaką wypijam, adekwatny. Wasze zdrowie. Co prawda złotym energolem, ale zawsze coś. No i co? Tak nikt o tym meczu nie gada, ja nie rozumiem. Powiedzcie coś. Nie będę czytał twojego. Po 89 będę czytał twój nick. Gdzie można kupić tak duży kubek? Ma ktoś info? Daniel, jak możesz, to napisz, gdzie to można kupić. Ja gdzieś widziałem te kubki, ale... Byłem osobą, co będzie nosić kask, też pisze. Teraz jestem osobą, co jeździ w kasku. No ale go można kupić, Alicja pisze. Dobra, słuchajcie. Sprawdźmy go.
Ja takie, wiecie, na żywioł live'y jak robię w tej chwili, że nawet go nie włączyłem, słuchajcie. No to się musi prędzej czy później skończyć, że zgaśnie stream. Ja sobie ten przewodzik tutaj fabryczny, to znaczy fabryczny klienta to sobie odłożę. To dużo zdrówka. Taż. Nie rób fikołków na rowerze, bo o fikołkach na rowerze ci tu Wojciech obecny na live może poopowiadać. Możecie sobie porozmawiać, powymieniać doświadczenia. Wiem, jestem złośliwy. Robert, pozdrawiam, dziękuję, sam naprawiłem ekspres. Gratuluję, Robert. Rozumiem, że jakieś rady były udzielane. Czekajcie, jeszcze tutaj przypnę komentarz jeden. Bo mi o tym przypomniałeś tym komentarzem właśnie. Chwilunia, skopiuj URL. Teraz trzeba znaleźć czat. Znaleźć czat. Muszę sobie kupić drugi monitor. Czekajcie, jeden komentarz i już kręcimy gościa. Nie mam dzisiaj weny, słuchajcie, jestem jakiś taki rozbity i to nie po naszym spotkaniu, Daniel, bo to żeby nikt sobie nie pomyślał, tylko po prostu w ogóle jakiś miałem dzisiaj ciężki ekspres. Kto jest na grupie na Facebooku? Link w opisie. To co? To widział, od czego dzisiaj dzień zaczynałem. Grzegorz B. Cześć Grzegorz. Czekajcie, jeszcze tylko przypnę ten komentarz. Podgląd na swoją gębę mam, podgląd na czata mam, top chat zmieniony na czat. Robert, tak z twoich porad. No po to jest grupa na Facebooku, Robert. Po to jest. Jak ktoś ma ochotę, przypiąłem komentarz, można rzucić na rozwój kanału. Trwają negocjacje co do drugiej kamery, cała reszta też. Tutaj z Danielem między innymi spotkanie. Daniel jest... W ogóle Daniel, nawet nie wiem, ty jesteś amator, fotograf, profesjonalista, półprofesjonalista, no zna się. Trochę mi podpowiadał, jak sobie studio zorganizować, no takie tam. Trwają, powtarzam, jeśli są nowi widzowie, to co widzicie w lewym dolnym rogu na wsparcie kanału będzie rozliczane. Nie pójdzie to na przebalowanie, chyba że z wami, nie? To wtedy pewnie się zgodzicie. Ktoś mi serduszka puszcza, nie wiem kto, bo tego nie widać. Odpalamy, palimy gościa. Podłączony, wody przyniosłem, jedyne co to wody przyniosłem. Nie wiem czy słyszycie, ale ledwo burczy. I tu jest zagadka dzisiaj, słuchajcie, w tym ekspresie, bo to może być skomplikowana naprawa. On nie bierze wody w ogóle, albo może być drobnostka, ale ten ekspres i tak będzie wymagał przeglądu, bo jeśli to jest drobnostka, a na razie tak po dźwięku to mi się tak wydaje, to co? To i tak będzie go trzeba przejrzeć, no. Ale jak, nie wiem, nie wiem jak to słyszycie, jak to chodzi. Ciężko mu idzie ta woda. I jakiś jeszcze bulgot niepokoju ze środka. Lubię to stwierdzenie, bulgot niepokoju. Kto wie, niech powie, z jakiego to jest filmu bulgot niepokoju. Dokładnie, Grzegorz, chodzi jakby chciało, a nie mogło. Kurna, ciężki ten kubek, Daniel. To słuchajcie, bo tak jak jest w opisie filmu, live'a, nie robi kawy, nie podaje wody. To spróbujmy puścić wodę. Matko, jak ja dawno takiego... Artur. Najpierw studio balować będziemy przy 10k subskrybentów. No właśnie, bo jest was już ponad 4,5 tysiąca, także śmiałem się nawet wczoraj tutaj z gośćmi moimi, z Danielem i z Alicją. Z Alicją i z Danielem nie wiem czemu tak mówię, ale to chyba w dzisiejszych czasach to jakoś się nikt nie obrazi, że najpierw wymienią chłopa. Śmialiśmy się, że jak już jest 4,5 tysiąca, to już trzeba tak mówić jak youtuberzy. Lecimy do 5 tysięcy! No to lecimy! Gorąca woda. Dawno nie robiłem tego modelu, dawno. A gdzie będzie gorąca woda? Świetnie, że coś widzę, słuchajcie.
O, gorąca woda. Coś tam leci. Ale to tak jak napisał Grzegorz, jakby chciało, a nie mogło. No nie jest tutaj w porządku. Gdzie ty masz stop? Dobra. Markosiek, ja myślę o aparacie do 3000, bo jeśli nie byłeś na jakichś tam poprzednich live'ach, to chodzi o to, że ten gościu, co tu stoi, czyli Lumix, będzie patrzył na ekspres, czyli będzie na przykład ujęcie takie. A drugi aparat ma być do filmowania mojej gęby, a tu żaden do pokazywania w rogu, czyli tu, powiedzmy w takim kwadraciku, jak ja będę pokazywał wam coś w ekspresie, to moja gęba będzie w tym rogu właśnie. No a umówmy się, że tutaj nawet aparat za 25 000 to już niewiele pomoże, nie? Nie będę się bawił w przerost formy nad treścią. Uszanowanie, Arkadiusz. Co to za zagadka, dwie kulki i armatka. Podobna ta prima do mojej Eletty, pisze Mariusz. No tak, to są podobne ekspresy. Parabuch, ekspres w ruch. O! Kącik poetycki. Witam Owocowa. Fajny nick Owocowa. No słuchajcie, wyłączamy go, bo tutaj tak naprawdę pierwsze co powinniśmy zrobić to go odkamienić, ale będzie nudno. Zajrzyjmy mu do brzuszka. Bo to by było bardzo banalne, że on jest zakamieniony. A tak może być. Na rozwój, oby tak dalej do 5K. Trochę zadrapań jak po walce z niedźwiedziem, ale niestety stację w paliwo trzeba zaopatrzyć. Taż, dziękuję. Walczę jak z niedźwiedziem. To mów, że walczę z niedźwiedziem. Nie wiem, z dzikiem. Nie pamiętam Taż skąd jesteś. Ale no tam na Pomorzu, czy w Gdańsku, czy w Świnoujściu, no może być, że z dzikiem się tłukłeś, no. Dobrze, że się nic nie stało. To najważniejsze. Bo takie orły na rowerze to ja znam. Przynajmniej jedną osobę, co orła na rowerze wywinęła i też szczęśliwie wielkie coś się nie wydarzyło. Ale mogło. Ale mogło. Kubek dla gracza na bok. Tacka na bok. Arkadiusz, Coffee Doktor, jak tam czystość u pacjenta? Kartka o dopłacie za czyszczenie brudasów przynosi efekty? A, to ty mi doradziłeś. Przynosi. Dwóch się sfochało. Słuchajcie, ja się staram. Nigdy nie byłem wyrozumiały. Praca w usługach mnie trochę tego nauczyła, nawet bardzo. No ale jak ktoś strzela focha, że przyniósł ekspres z pleśnią i to... Ja rozumiem ekspresy, już to mówiłem, które, i to też Arkadiusz pisaliśmy o tym, których tak jak Jura nie da się, czy ekspres się zaciął, nie da się wyjąć tacek, to dobrze, że nie szarpiecie za te tacki, już lepiej niech to tam spleśnieje. Bo na przykład tu, takie coś, o. Bo niektórzy to też ze skrajności w skrajność, że po prostu, jak ktoś jest na grupie, niech sobie zobaczy filmik, po południu wrzuciłem ekspresu, zresztą zaraz wam go pokażę, czy tam później. Jak się miło pracuje, jak dostajesz czysty ekspres. Ja też nie będę to powtarzał. To nie chodzi o to, żebyście wy tu wypolerowali na błysk te wszystkie chromy, bo to z grubsza go wyczyścić. Tutaj taki zaschlaczek wypadł w pojemniku na fusy. To nie jest brudas. No, wygląda, że to się gdzieś przykleiło teraz, nie wiem, czy w transporcie odpadło. No to jest żaden problem, to już nawet pleśnieje, ale to słuchajcie, to chodzi o to, że ktoś czasami odda ekspres z wodą, z mlekiem, z kurczakiem, ze wszystkim. A Arkadiusz, to nie ty doradzałeś, ale popierałeś. No przynosi efekty. No. Jak ktoś strzela focha, że ja mówię, że będę brał za dodatkowe czyszczenie, a ta osoba, która mi to poradziła, dobrze to napisała, że jak się przynosi ekspres w takim ciężkim stanie za pierdzielenia, no to żeby cokolwiek przy nim robić, to trzeba zacząć od mycia, bo mycie jest ostatnim etapem, takie kompleksowe, oddania ekspresu po naprawie. No ale jak od tego zaczynamy, no to czy się uda, czy się nie uda, czy będzie warto, czy będzie nie warto, czy klient się zgodzi, czy nie zgodzi. Żeby się za ten ekspres wziąć, to trzeba go umyć. Już pomijam, że czasem go trzeba zdezynfekować i jeszcze berła użyć czasami i ganiać. No właśnie, tacka tutaj wygląda nieźle, tu się jakiś strób tylko odkleił. Artur Kuk, w usługach wymagana jest asertywność. Też się tego nauczyłem, bo kiedyś bardzo często szedłem na rękę i aż za często. Powiedzcie tylko jeszcze, bo ja tutaj znowu grzebałem w aparacie, czy jest w miarę ok, jeśli chodzi o światło.
Siema Kawowy Guru, Michał Frydrychowicz. Kawowy Guru. Ty widział Kawowy Guru. Witam wszystkich, którzy się pojawili. Będę mówił dzisiaj trochę więcej szczegółów, ale jeszcze nie konkrety a propos urodzinowego live'a 2 października, także oglądajcie, subskrybujcie, bo to będzie tylko dla subskrybentów. Ale to na spokojnie, mamy czas, słuchajcie, jest poniedziałek. Jak ze światłem? Powiedzcie, zanim tam zacznę grzebać, trochę ciemno. Nie no, ten kubek jest przepotężny. Trochę ciemno. To poczekajcie. Najpierw spróbuję światłem, jak nie da rady światłem, to spróbuję. Może inaczej, słuchajcie, zrobimy. Nie no, chyba tak będzie dobrze, czekajcie. O, lepiej? Ja za to jestem teraz księżyc w pełni. To akurat na razie nie będzie ważne, może trochę jaśniej, to może zrobimy inaczej, słuchajcie. Wojciech K. Za częste wspominanie fikołka. No Wojciech, nie każdy jest w stanie zrobić w życiu salto przez kierownicę i właściwie jakoś poważnie się nie poszkodować. To może zróbmy, słuchajcie, najprostszą metodą. Czekajcie, wciągnę brzuch. Wypnę klatę. Nie wiem, czy długo tak wytrzymam. Powiedzcie teraz. Powinno być lepiej. Za jasno, będę zrzędził. Siema Ryszard. Dobra, wyjmujemy zaparzacz, bo tutaj na razie jakiejś tragedii nie ma. Tutaj ten pył kawowy się zbiera, trzeba go czyścić. O panie! Ułożony jest ok. Widać tutaj tego dzióbka jednego. Może wam nawet przybliżę trochę. Dzióbek jeden jest. Tutaj ten bojniczek jest. No to... O panie! O panie! Strasznie ciężko wyszedł, ale no nie ma tutaj, nie jest cudownie. Ale no właśnie, jakby się Grzegorz przykleił, to teraz już by się... Coś to ciężko chodzi, a jak sobie spojrzycie tu, nawet wam mogę to bardziej rozświetlić, czekajcie, lampę może zobaczycie, to tu nie ma jakiejś wielkiej tragedii, widzicie? No nie, no trochę jest, no słuchajcie, to znaczy jest dużo takich, spróbuję wam tu pokazać, jest dużo takich Śrubokręt mi się klei. Tutaj jest, no dawno tu nikt nie zaglądał, nie ma jakiejś takiej strasznej tragedii. Ale tu są takie ulepy. Ciekawe jaka kawa była pita. Takie, o tu widać. Takie, że niby nie jest to brudne. Ale klei. Owocowa. Dziękuję. Na dalszy rozwój kanału. Dziękuję. Tomasz Go. Daszek. Do takiego oświetlenia to może sobie jakiś daszek na głowę zakup. Serwisanci, którzy potrzebują dużo światła z góry, takie noszą. Wczoraj widziałem u Daniela Rakowieckiego jakieś okulary takie reklamował, no bo reklamował, ale używał tych okularów, bo pytali go. Filtrujące światło niebieskie. Może jest to jakiś plan, ale mnie się raczej oczy nie męczą. Ja nie mam takiego problemu. Natomiast to będzie zmienione światło. Słuchaj, to jest lampa, ja ją zgaszę, pokażę, bo dawno tego nie pokazywałem. To jest wielka lampa, ona ma nie wiem ile tutaj, trylion LEDów. Można ją ocieplać, można ją chłodzić, jaka czysta. Ale ona jest do pracy dla mnie, czyli ja sobie robię, słuchajcie, tak i sobie grzebię w ekspresie, nie? Natomiast będzie między innymi ten paseczek jest po to, żeby kupić drugie oko, żebym ja ciągle wam nie kręcił tym zoomem, bo to jest, mnie to denerwuje i was pewnie też. Poza tym no zrobić sobie studio, je przenieść, zrobić sobie oświetlenie na twarz, które mogę sterować, oświetlenie punktowe, jakieś spotlighta takiego, którego wy nie będziecie widzieć, a on będzie tak światłem stamtąd dawał tu. I wtedy nie będzie tak, że ja na przykład teraz mam białe czoło, no tło to jest jakby mniej ważne, no napis jest ważny. No ale to o tym mówię na każdym live'ie, więc
obejrzyjcie sobie pierwsze filmy na kanale nagrywane telefonem, bo ja to mam taki ubaw, jaki oglądam. Dobra, do rzeczy, słuchajcie. Zacznijmy tu coś robić, zacznijmy tu coś psuć. A zrobimy ankietę. Paweł, dobrze powiedziane, niby nie brudne, ale ujebane. No, niby nie brudne, ale niby nie czyste, ale brudne. Michał Frydrychowicz, jaki koszt takiego Spadla Ekspresu? Słuchaj, u mnie jeszcze za często to pytanie nie pada, ale znam taki kanał, na którym się nagrodę za takie pytania dostaje. Taż, ja to z północy, Kociewiak, północ. No, to... Ja już nie pamiętam, po co ja pytałem, ale... Artur, promocja jakaś, że zaczyna się od 300? Słuchajcie, robię ankietę. Zanim go rozkręcę. Zrobimy pewnie parę ankiet dzisiaj, oczywiście, jak nie zapomnę. Będziecie mieli na odpowiedź, myślę, że tak z 4-5 minut. Dwie proste odpowiedzi, tak nie? Go. Jak schować ankietę? Dobra, nieważne. Arturze, bo u mnie nie ma ceny za spa na stronie, bo cena za spa jest zależna przede wszystkim od tego, jak dbałeś o ekspres. Bo o ile spa w konsolach to się... Tak mi się wydaje, nie chcę się tu wymądrzeć. Może wpadnie do nas elektronik, to nam powie. Cena za spa w konsolach z reguły, no to jest czyszczenie wiatraków, pasty, to jest taki standardowa usługa. Natomiast w ekspresach w ramach tego spa może być na przykład dezynfekcja ekspresu, czyli pakowanie go w wór, bo w którym jest życie. I to nie mówię o jakichś tam muszkach, tylko o gorszych stworach. I wtedy trzeba ten ekspres psikać chemią, a ta chemia nie może być taka, wiecie, że sobie rajdem nawalimy do ekspresu, bo to trochę trujące jest, nie? I potem będzie śmierdział ten ekspres tym rajdem. Więc to trzeba chemię taką specjalistyczną, której nazwy wam nie podam, bo gdzieś mi się skończyła i wyrzuciłem, a dawno nie miałem przyjaciół. Wykręcone. Więc to spa w ekspresach to bywa różna cena. No, samo to, co Arkadiusz pytał, że te 150 zł za to, że ekspres przychodzi spleśniały, no to jest za sprzątanie. Rocznik albo 18, albo 17. Słuchajcie, już wam pokazuję. Teraz tu trochę damy bliżej. Paweł Romańczyk, wszystko można, tylko trzeba mieć ozonator. Ozonator do tanich nie należy. Wszystko można. Można też myć tacki w myjkach ultradźwiękowych, tylko takie duże myjki ultradźwiękowe to też są koszty. No to jest zawsze, odpowiadając, bo ja nie mówię, że ty masz zły pomysł, tylko to jest zawsze kalkulacja, czy ten sprzęt na siebie zarobi. Arkadiusz, łapki w górę. Łapki w górę. Wężyki, jak sami widzicie, patrzę, czy lampy nie strącam. Wężyki już są osmolone. Kurczę, czy takie pompy były fabrycznie montowane, te ARS-y w ekspresach DeLonghi? Słuchajcie, bo mi się wydaje, że tam zawsze były ulki. Ale też nie robię dużo tych. A mam, poczekajcie. Mam rozebraną? Nie mam rozebranej, to wam nie powiem. Kercherem. Zielakar, to dobrze piszesz, no pompka się muli, ale jeśli są tutaj, bo osoby, które rozbierały te DeLonghi, mi się wydaje, że takich pomp DeLonghi nie wkładało fabrycznie. Ale jakby nie dam sobie ręki uciąć. Przepływomierz. Wypnijmy chłopaka. Na razie skurujmy ten ekspres po kolei.
przepływka. No tutaj widać, prawda, że wężyki czarne. Trochę się wody poleje, ręcznik poproszę. Albo i nie. Nawet się woda nie leje, to coś mam wrażenie, że problem jest na dojściu już do przepływomierza. Przepływomierz, słuchajcie, 2018. Pompa też ma 18, więc 17 tydzień 2018 może się tak zdarzyć. No w przepływomierzu brudu raczej nie ma. Wloty, nie wiem czy będziecie widzieć, czerninki tam nie ma, nie widzicie tutaj w środku, ale jest drożne. Turbinka się może nie idealnie, ale jak zaraz przetrzemy tłoczek, to już się będzie idealnie kręcić. No, zasuwa. No więc tu wygląda, że jest ok. Taż to ten czopek tutaj, Taż nawiązuje do... Któryś z was wrzucił na grupę na Facebooku, że znalazł taki... No czopek, kurde, znalazł w wężyku doprowadzającym do DeLonghi wodę i... Tu w sumie też nie jest jakoś tak tragicznie. No są fafruście, zwłaszcza tu na tym zakręcie, zobaczcie. Ale ten już wygląda zdecydowanie gorzej. Kręćmy to mocowanie, fajnie tutaj jest to poprowadzone. Krzyżaczek gwiazdkowy. Opowiedz, to tomato. Opowiedz, co tam dziś znalazłeś w ekspresie i jak reagować, czyli kiedy do doktora. Ja wam pokażę nawet zaraz. Zaraz wam pokażę. Ale to zaraz. W ogóle siema to tomato. Witam pana. To tomato tak zalegle. Tak z tyłu pokażę, bo to w tym świetle słabo widać. Mianuję cię jeszcze raz oficjalnie prezentem od widzów, od moderatorów, czyli już bardziej godna fana muzyki techno, szabla do mianowania was moderatorami. Ciekawe, czy to... Wymienię baterię na następnego live'a. Wróćmy do wężyków. Wysypmy śrubki tradycyjnie. Polejmy się. Jak ankieta? Bo to nadal nie wiemy. Czy to tylko zatkitowany przepływomierz? Tak, 30, nie 35, czyli w miarę po połowie. Caclina zrób. Może tak być. Wypnijmy ten wężyk, pomóżmy mu trochę. Tutaj go ruszmy. A nie widziałem, napisał ktoś z was? Czy ta pompka jest fabryczna? Kojarzy ktoś? No to już jest gorzej, słuchajcie. Tu już jest gorzej, rozmiękczmy to zło. Podjadę sobie niżej. Ale te wężyki, które dzisiaj robiłem w Philipsie, to są czyste w porównaniu do tamtych. Dajcie mi sekundę, pójdę to opłuczę pod zlewem, nie będę się tu gimnastykował z jakimiś pojemnikami na wodę, nawet nie będę włączał, zaraz wracam, dosłownie 10 sekund. Już do was wracam. Sytuacja jest taka, że to musi namoknąć, bo ja to jako tako przetarłem, ale
To jest bardzo jakiś, słuchajcie, twardy, taki niezłażący osad. Co tam piszecie? To ten czopek, to jest dobre. Meglio odtłuszczacz, tak, ja to stosuję do wszystkiego. Ale tutaj nie odpuści Meglio, więc mam wodę z kafizą. Efekty już są. Nie pochlapałem prawie ekspresu, nic się nie stało, słuchajcie. Dobra. Chodzi o to, żeby te wężyki napełnić. Niech one trochę namokną. Dajmy je tu z boku. Posprzątajmy. I zobaczymy. I zaraz zobaczymy. Paweł Romańczyk, to już nie do końca, bo Paweł pisze, że ja Niwonę polecam. To już nie do końca jest aż takie oczywiste, bo Niwona trochę zeszła na jakości. Przede wszystkim ja wam polecam, tak jak nigdy nie polecałem, kupować te rozszerzone ubezpieczenia rozszerzające gwarancję. Słabo jest z tymi sprzętami, słuchajcie. Szuruburu to nie tu, taż. Tutaj to jest ninu jak już coś. Słabo jest z jakością sprzętów właściwie wszystkich. No i tak jest. Sołtys, ale piszesz, bo Sołtys napisał, że zajebisty w opiniach, ale żona mówi, że działa tak sobie. Ale to mówisz o Niwonie? Bo nie nadążyłem. Nino, nie? Pucu, tak. To powinna mi teraz ta muzyka lecieć. Słowianie ta? Kleo podobno wczoraj na meczu śpiewała. Jakiś mem był dzisiaj, że po meczu wielu Polaków Kleo. Podoba mi się to. Michał Frydrychowicz, żona o kochanku mówiła. O czym wy tu piszecie? Aleś mu dowcipa teraz Michał zapodał wrednego. Kurde. Czysta ludzka złośliwość to jest to. No słuchajcie, zaczyna to wyglądać. Już pomijam o jakości mojego wyciorka, ale tu mam nowszy. Michał, powiem ci. Dobre. Zaraz się pewnie sołtys odgryzie. Już się boję. Dobra, zaraz pójdzie do przepłukania. Tu też nie chodzi o to, żeby teraz na live'ie te wężyki tutaj, wiecie, doprowadzić do białości. Można je zawsze wymienić. No Arkadiusz właśnie mi się też, Arkadiusz pisze, że z tego co mi się udało znaleźć, jakieś zagraniczne forum, to w tym ekspresie powinna być pompka Ulka. ARS to są chyba te najtańsze pompy, ale mogę gadać głupoty, bo ja wiecie, nie zwracam na takie rzeczy uwagi na co dzień. No więc mogę gadać głupoty. Te wężyki to idą do wymiany, ale ten jeszcze jako tako, ale ten na pewno. Czekajcie, tylko je opłuczę z tej kafizy, bo jak kafizę wpuścimy do grzałek, czyli proszek do czyszczenia złogów kawy, to będzie śmiesznie. No ten to już, jak to go nie ruszyło, słuchajcie, to do wymiany. Ale to zaraz. Kurna, on taki jest, on teraz już nie jest, słuchajcie, taki brudny, to są odbarwienia. Połączmy to wszystko z powrotem. Tylko wypadałoby mieć suche ręce. Ta pompa jest fabryczna, jest mocniejsza. No właśnie, dlatego się nie chcę tutaj zarzekać, że wiem, bo nie wiem. Czy jest mocniejsza? To jest jakaś używka z DeLonghi, nawet nie z DeLonghi chyba. 50 Hz, 48 W, 2 minuty pracy, minuta odpoczynku. 70 W, prawda? Moc ma większą. Minuta pracy, 1,5 minuty odpoczynku. Takie są parametry na pompach, to tym, którzy nie wiedzą. Nie, minuta pracy, 2 minuty odpoczynku, czyli to samo.
moc jest większa. Cewki, a pewnie i częstotliwość, nieważne. Słotem Z. Piotra dzisiaj nie ma. No, Piotrze, jesteś? Pytasz o Piotra z Poznania. Piotrze! Hello! Mleko bez laktozy, odpowiadam Max.pl na pytanie. Czy warto kupić mleko baristy? A przyjrzałeś się temu mleku baristy? Jak się nie przyjrzałeś, to ja ci nie powiem, przyjrzyj się, znajdziesz odpowiedź. To mleko baristy to jest marketing. Chyba że jest 3,8%, bo to im więcej, no takie pełnotłuste mleko się dobrze spienia. Mleko bez laktozy, to co piszesz, to prawda, jest słodsze, ale dla mnie jest aż za słodkie. Przestańcie. Ja się dowiedziałem to od kochanka, że moja żona mu to mówiła. Trwa, widzę, przepychanka. Dobra, nie muszę tego wkładać aż tak do oporu. Czy ja tutaj w ogóle nie robię jakichś głupot? No robię głupoty. Czemu mi nie mówicie, że robię głupoty? To by wypadało jeszcze założyć. To na pewno idzie tu, nie da się pomylić. Po co ja to w ogóle zaplatam? Wejście przepływomierza. Tiu. Mleko łaciate dla dzieci ma 3,8%. Testowałem, słuchaj. Testowałem, ten wężyk jest pęknięty w ogóle. Aha. Słuchajcie. Ten wężyk jest popękany. Znajdźmy jakiś wężyk zastępczy, nawet chwilowo. Nawet może być jakiś krótki. To o to chodzi, żeby sobie tu na krótko spiąć. Akurat mi się chyba wężyki skończyły. Więc, no ale to ma działać, tak? Mamy przetestować, mamy sprawdzić, czy mieliście rację w ankiecie, chociaż wszystko się rozłożyło tak właściwie po 33% prawie, że to nie przepływomierz, widzę. Najwięcej z was pisze. No właśnie. Ja wiem, że powinienem to ściągnąć, ale... Dobra. Wyjście? Wyjście. Zetnijmy sobie to na krótko, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Wygląda dobrze. To wężyki ci się skończyły miesiąc temu. Wiesz, ile tego u mnie schodzi? No przecież to, że na przykład teraz go czyszczę, chociaż jak widać się nie udało, to ja go potem wymieniam najczęściej. No chyba, że jest idealnie czysty, ale ten to już w ogóle tu widzę poszarpał się, więc schodzi tych wężyków. A to tak, czasami jest tak. Zamówię niby takie same. Przychodzi jakiś taki, zobaczcie. Ścinka mi została, on się do niczego nie nadaje. Chyba, że do bimbru pędzenia. Widać różnicę, nie? I niby to fi jest podobne, ale on ma o ile cieńsze ścianki i on jest na przykład taki, że o, ten mogę sobie zginać, patrzcie, to o to się rozchodzi. Bo wężyk jak wężyk, silikonowy musi być. Ale na tym zrobicie taki zakręt i się załamuje. I to się niby wydaje, że woda się przepchnie. Nie przepchnie się, a tym bardziej na takim załamaniu nie pociągnie pompa wody ze zbiornika. Więc tutaj to nie tak. Nie się wszystko kończy. A jak mi chcesz dopiec po złości, to powiedz. Żartuję oczywiście. Artur, mleko prosto od krowy nie zalecam do ekspresu. W ogóle do ekspresu powinno używać się i w kawiarniach, i do automatów tylko i wyłącznie mleka UHT. Kto wie dlaczego? Pompa ma załamanie nerwowe. Może być. Kto wie dlaczego UHT? Ułatwimy wkładanie temu zaparzaczowi. O. Żartuję to tomato. Żartuję przecież.
Woda. Prąd. Tak, sołtys, ale to chodzi o to, bo tam już widzę coś piszecie, bo nie ma bakterii. Chodzi o to, że jest mniejsza szansa rozwoju bakterii właśnie. I zauważcie, jak chodzicie po kawiarniach, ja na przykład nie chodzę, chociaż byłem ostatnio, że tam zawsze jest UHT. To jest kwestia, nie jest to chyba nawet przez sanepid wymagane, ale to jest kwestia higieny, jednak to mleko się tam wala, to mleko, wiecie, no jak zwróćcie uwagę, że te kartony z mlekiem stoją pootwierane, przeekspresjone, nie są za każdym razem chowane do lodówki, bo w kawiarni by to nie miało najmniejszego sensu. I to samo jest w ekspresach, a ktoś dzisiaj wrzucał na grupę z Seco Auliki rano spód Cappuccinatora, od Auliki Royala, no tej serii ekspresów, ten kluseczek taki biały, co tam był, no to pomyślcie sobie, że ludzie z tego piją i to UHT tam zaschnie, no to już się będą rozwijać bakterie, bo to już była krówka mleczna, a nie mleko. A no widzisz, sołtys, no ja na przykład kiedyś się napiłem z sojowym chyba mlekiem kawy, z każdym mnie częstowano w kawiarniach, bo naprawiałem te ekspresy, to tam sobie próbowałem i ja nie toleruję nic poza od poczciwej mućki. I co? Że nie przepływomierz 40 prawie procent? No nie. Teraz to może nawet nie jest jakieś wymowne, bo trzeba go odpowietrzyć przede wszystkim. Pusty obwód. Naciśnij OK. Gdzie jest OK? Tu jest OK. Dziwna sprawa, powiem wam. Nawet spróbuję wam pokazać. No ledwo tą wodę ciągnie. To się źle kiedyś skończy dla mnie. Popatrzcie. Może będzie widać, ja tu wam to spróbuję zaraz odgiąć. Może to pompa. Tak jak ktoś pisał. Woda gorąca, poproszę. Teraz się odpowietrzył. No dobra, lecimy z nim dalej. Ja wam tu też chcę dzisiaj pokazać, jak to się diagnozuje. No to teraz słuchajcie, skoro tu żeśmy wyczyściliśmy. Jeszcze nie sprawdzałem, czy ze zbiornika leci woda, czy nie jest. Przecież to się praktycznie nie zdarza, ale czy ta końcówka tutaj nie jest zapchana, więc zaraz to sprawdzimy. Jak to sprawdzić? Przede wszystkim zdjąć wodę. No tak to sprawdzić. Wysuwacie zbiornik, wyciągacie wężyk. No leci, widać. Mi to ten przepływomierz się nie podoba, ale... No ale co tu może być nie tak? Sprawdźmy. Nie chcę, Janek, obrotowej podstawy. Obrotowe podstawy się same kręcą. Ja czasami się muszę zaprzeć o ekspres, żeby coś ściągnąć. Doradzacie mi to, ja wiem, że robicie to w dobrej wierze i to się sprawdza w wielu momentach, ale u mnie się nie sprawdzi. Wlejmy wodę z przepływomierza i sprawdźmy to z ciekawą. Czyli wężyki się nie podobają coś, ale... A nie, on ma tu przetłoczenie. No jakieś kurde dziwne te wężyki są. Sprawdźmy, czy się wiatrocek kręci. Czyli do wlotu. Uwaga. Słychać. Nie, tu nie jest zapchane, słuchajcie. Przepływka na bok. Ściągamy ten boczek. Jak ściągnąć ten boczek? Trzeba wstać. Trzeba podjechać trochę niżej, słuchajcie. Kurczę, nie mam dzisiaj weny. O. Zatrzaski muszą wyskoczyć. I ściągnięty. Nic nie połamane. Ten ekspres to w ogóle widzę, że był rozbierany.
Gdzie może być problem? No spróbujmy za pompą. Najgorsze jest to, że ja nie mam chyba pomp. Też mi się to skończyły. Dobra. Calclina zrób. Może tak być, że zaraz to zrobimy, no ale rzeczywiście to nie była wina przepływomierza. Czyli w sumie większość miała rację. Cały obieg po kolei, ale przy okazji zobaczmy, czy tu się coś dzieje. Czy tu się coś złego dzieje, słuchajcie. No tak na pierwszy rzut oka to nie. No membrana jest kolejnym elementem, Ryszard, dobrze piszesz. Kolejnym elementem do sprawdzenia jest membrana. Zanim w ogóle wymienimy pompę, będę musiał pewnie jakąś używaną tu wsadzić na chwilę, bo idą do mnie pompy, idą do mnie wężyki, słuchajcie, idą do mnie elektrozawory, zamówienie jest złożone, wysłane już dzisiaj. A że jest to wina tłuska. Tłuska? Następny test. Wyłączyłem z prądu, wyciągam sobie, ja to tak robię, słuchajcie. Tak sobie to czasami robię, że sobie tak tutaj po kolei wyciągam rzeczy. Weź sobie wreszcie ten dział. Mam śrubokręt mój cienki, o. Do wyciągania zawleczek. Widzicie co robię? Wyciągam zawleczkę od pierwszego wężyka za pompą. Zawleczka do koszyczka. Wyciągam wężyk. Jak to testować, słuchajcie? Pompę można trochę wysunąć. Bartek jest najlepszy. To był dzisiaj wątek o łechtaniu jego prowadzącego. Dziękuję, tomato. Tu trzeba sobie wpiąć wężyk, czekajcie. Chwilunia. Ponieważ tu może wracać woda. Więc żeby nie zalewać tego ekspresu. Takie wiecie, bypassy można sobie robić, można sobie kombinować. Ja to dzisiaj chcę wam pokazać też, jak to można sobie w domu samemu tutaj testować. Tu może być mokro, ale ważne, żeby się na przewody nie polało. Wyciągamy uszczelencję, jak nam się to uda. No i testujemy, czyli tak, tu sobie wpinam wężyk, że gdyby tu walnęło wodą, to mi nie zaleje ekspresu. Tak to robię. Pełna diagnostyka na wizji, dokładnie, no słuchajcie. Dzisiaj to tak, generalnie na live'y to nie lubię tak robić, że to jest tak totalnie na żywioł, że ja nie wiem kompletnie, co w tym ekspresie się stało i co w tym ekspresie siedzi, bo może być tak, że nie zdążymy dojść tutaj do tego, co tu się stało. Ale dzisiaj po prostu tak wyszło i tak jest. O, przyda nam się ten brudny wężyk. Tu teraz taką konstrukcję węży sobie tworzę. A ja włączyłem twój live przez głośniki i sąsiadka zadowolona, ale w jakim, Paweł, sensie? Nie rozumiem, nie kumam. Nie kumam. A ten sobie wepniemy tu te tłoczki takie powodują to, że jak wepchniecie do wężyka, to on się tu doszczelni. O, pompę trochę zamocujmy, żeby jeszcze wężyk wciśnijmy. Dobra. No i teraz trzeba włożyć z powrotem przepływomierz. Zobaczymy, czy się zmieni dźwięk pompy. Jeśli się nie zmieni, to jeszcze odkręcimy membranę. A jeśli się nie zmieni, to będziemy wiedzieć, że to jest wina pompy. Taka to konstrukcja, słuchajcie. Tu się może teraz naprawdę dużo wydarzyć. To sobie damy jakiś mniejszy pojemnik, jak sięgnę. Tu nie jest mniejszy pojemnik. To sobie damy tu. To jest taka zabawa, słuchajcie. No ale tak to wyglądać może. Dokładnie tak. Tu sobie damy śrubokręcik, żeby wężyk nie wyskoczył. To już, słuchajcie, jest no, na własną odpowiedzialność, bo tu jest prąd, tu jest woda, tu się może dużo dziać. To mamy podpięte. Pompa podpięta. Zawleczki powkładane. Palimy gościa. Na żywioł. Pruszków pipe. Dokładnie. Formbi. Siema w ogóle, bo nie wiem, czy zaprosiłeś sąsiadkę na live. Może ma...
Artur, Coffee Doctor nie... A, to a propos sąsiadki, nie wnikaj w złą stronę, to pójdzie. Może masz rację, Artur. Jedni mają motylki, inni znaczki, jedni Coffee Doktora. No tak, to jest właśnie. Czekajcie, jeszcze by się przydało. Idę to wyleję, bo tu się za dużo wody robi. Wiecie, ja mam taką motywację, no bo to jest 13 live i wszystko pykło jak dotąd. No kiedyś wiadomo, że się odpyknie, ale już zbiornik. A wpiąłem go chociaż? Wpiąłem. Naciskamy. No to odpalamy, tylko tu bądźcie zawsze gotowi chociaż na tym guziczku, bo tu się może dziać. Tu wszystko mamy, tu wszystko mamy, tu wszystko mamy, tu wszystko mamy. Bądźcie gotowi do wyłączenia prądu. Jednak jeszcze są. Malutkie jakieś. Będziemy przy tobie, aż primadonna zacznie działać. No tak, ja w to wierzę, tylko czy serwisant będzie dalej działał? Gorąca woda. No i widzicie? Dotarliśmy do punktu, w którym problem jest nadal. Ciekawe, że woda leci. Patrzcie, to jest prosto z pompy. No. Nie jest dobrze. Ledwo ta woda leci. Dobra, nie męczmy go. Membrana? Czy pompę szlak trafił? Jak myślicie? Jak myślicie? Co, rozpinamy tutaj tą... Jak to, Fambi, napisałeś? Fambi? Pruszków pipe rozpinamy. Ćwiczymy prawy biceps. Arkadiusz, ale problem z moją prostatą? Nie, chyba. W ogóle śmiesznie, bo był u mnie widz, Bartek, pozdrawiam w ogóle, jak oglądasz. I ja na poprzednim live'ie, bo ja to lubię ten żart, mówiłem, że mam 36 lat. I mówi do mnie, my podobne roczniki jesteśmy. Tylko, że ja nie mam 36 lat. Na ile wyglądam? Tylko niech się nie wypowiadają ci, którzy wiedzą, ile mam lat. Słucham was. To pamiętajcie, jak ktoś bardzo źle odpowie, to prawy przycisk myszy. Żartuję. Nie, no ciekaw jestem. Waszej opinii. To wyłączone. Wodę wyciągnąć. Stata ekspresu do wyleczenia. 73. Paweł, kurna, złoty. Sołtys, w ogóle już lepiej. Złoty strzał, Paweł. Skąd wiedziałeś? 73 lata. Ale kurczę, a ja wam źle powiedziałem. To donate'a w takiej kwocie dajcie, ile mam lat. Tak zgadujemy. Żartowałem oczywiście, nie. Ktoś już trafił? Ktoś trafił. Ktoś z was już trafił. Paweł, spoko, no. Rozumiem dowcip. Przed 60, Ryszard, też zgadłeś. To się zgadza. Artur nie może powiedzieć, bo Artur wie. Ojciec Tadeusz R. 40 plus VAT. Jak rozruszać czatowiczów? Zapytać ich, żeby cię ocenili wiekowo. Jest to jakaś metoda. Wyłączone. Woda wyjęta. Odkręcamy gnidę. Jak na razie zgadło raz. Pomijam tam 142, 88, wiadomo, żarty. Raz. Ktoś był bardzo, właściwie ktoś tak w sumie, tak technicznie licząc, że wiek liczymy, że przybywa w dniu urodzin, to 2. 2 osoby tylko zgadły.
Nieważna jest metryka, ważne na ile się czujemy. To się zgadza, Daniel. To się zgadza, Daniel Jagielski. No to jakby, wiadomo. To nie membrana. To ta dziewucha. Słuchajcie. Nawet patrzcie. Kurde, jaki mam monitor pochlapany. Idę po pompę, tak będzie najprościej sprawdzić. Zresztą gdzieś tu leżała. Ale odpalmy ją. Jeszcze ją tak odpalmy, słuchajcie. To nie jest mądry pomysł, ale co tam? Raz się żyje. No membrana to nie jest. Janek, Bartek, jesteś 3 lata młodszy, ale od kogo? Paweł, nie zgadłeś. Blisko, ale nie zgadłeś. Dowiecie się 2 października, 1 października mam urodziny, ale to jest niedziela. Live będzie 2 października o 18, a na nim będzie opcja kupienia ekspresu w promocyjnej cenie, który będziemy na tym live'ie naprawiać. Ekspres jest już wybrany, ale jeszcze wam nie powiem. Fajna maszyna. Muszę znaleźć. Czopek z pompy wypadnie i będzie chodzić. Słuchajcie, nie mam nowej pompy, ale mam dziś sprawną. 3 minuty przerwy, puszczę wam muzyczkę, poszukam tej pompy sprawnej, bo ona gdzieś leży w tak zwanym szrocie, bo ja nie wkładam takich rzeczy, mam je właśnie na testy. I zaraz wracam, a nadal mało osób zgadło. Paweł, uważaj, bo bana dostaniesz. Nie, ja za takie postarzasz prezesa. Jura z Soboty? Czekajcie, co? Max PLN. Zależy, czy Bartek używa już Viagry, czy nie. Zawsze, bo wtedy człowieku! Gwoździe można wbijać. Wracam za 3 minuty, zaraz się widzimy. Jestem. 2016 rok. Jeszcze tylko czat. Dobra. Nie no, dam sprawną używaną, ale to tylko w ramach testu. No klientowi nie włożę sprawnej używanej. No bez przesady, panie. Nie można. Artur, pytałeś o jakąś Jurę z Soboty. Dziękuję, Nick. Uśmieszek. Trzeba się uśmiechać. A wy łapaliście na miniaturce mojego kwiatuszka? Muzykę chyba napisał Fryderyk Coffin. Dokładnie tak, sołtys. Fryderyk Coffin, znany artysta, performance.
To jest chyba ta sprawna, bo mam czerwoną kropkę na niej postawioną. A tak sobie oznaczam sprawne rupiecie. Odpinamy. Zbliżę wam, bo to ważne, co ja tu robię, a nie jak zwykle się pomylił. A, no jest, stoi, ale to złom jest. To tam jest... Tamta pompa, Artur. Ja jej nie rokuję. Nie, od dziury tu nie pasuje. Właśnie od dziury są... No tamta by pasowała, no ale mamy. Tak, sołtys, ten kwiatek jest na światło słoneczne i się kiwa i to jest zawsze... Zawsze... Wszystkie dzieci, jakie tu przychodzą, to przez okno już tego kwiatka widzą. Co prawda już mu się łeb łamał, bo kolegi córka tam się dorwała do tego kwiatka i go... No... Jeszcze działa, ale się poniszczył. No ale to, wiecie, nic nie jest wieczne, to jest chińska zabawka pewnie. Musimy gluta wyciągnąć, czyli to jest takim tutaj złapany glutem. To też jest ciekawe, bo w każdym jest ten glut, który trzyma czujnik temperatury, zabezpieczenie termiczne pompy. To i tak nie wypadnie samo. O tym mówię, to jest zabezpieczenie pompy. Na nim nie jest napisane, do jakiej temperatury akurat. Na większości jest. Odpinamy wężyk, woda wyjęta. Wiem, Max PLN. Stream Deck jest też w planach mam. Ta Jura to popowodziowa? Taż, ta Jura z filmu tego... W ogóle podobał wam się film, czy nie podobał się? Ja wiem, że tam za długie były te naprawy, ale no nie miałem więcej tych surówek. Natomiast ta Jura to było... W opisie filmu nawet to było napisane, że to był efekt lania się tej wody z rok to co najmniej, albo lepiej tam przerdzewiało tak wszystko. A widzieliście na zakończenie live'a chyba tydzień temu tę taką wielką Jurę X9, pamiętacie? Powiedzcie, czy pamiętacie. A ja w tym czasie zdemontuję tą sprężynę i tą blachę. I tą gumę, blachę. Też czy ja to chcę robić? Nie, no muszę to i tak zrobić. Dobra, czekajcie. Proszę cię, zejdź. Proszę cię, zejdź. O, idzie. Dobra. Sprężynka. Landare, dokładnie, Artur, tak jak piszesz, Landare. W Landarze się okazało, że problem był podobny. To znaczy, z górnej grzałki zaczęło lecieć z końcówki. Czy to się uszkodziła końcówka, czy ją przeżarło, czy o-ring. No wiecie, o-ring mógł być wadliwy, ale to by się od razu lało. Coś tam się wydarzyło. Wiecie, nie znamy też historii, czy ten ekspres był odkamieniany przez rok, bo on był rok wcześniej u mnie. Ale to jest ekspres stojący gdzieś na hali produkcyjnej, z tego co pamiętam, więc on tych kaw to tam miliony robi. W każdym razie z górnej grzałki lało się na dolną. Zresztą leżą te grzałki, pokażę wam je. I wyżarło też dolną, a jak jeszcze odkamieniali ten ekspres, a prawdopodobnie rzeczywiście mogło, teraz sobie przypomniałem, mogło tak być, no to lał się odkamieniacz z górnej grzałki na dolną i on żar. Zobaczcie, bo to jest z tej Jury, tutaj końcówki, oczywiście wszystkie powymieniane o-ringi. Lało się tu, z tej końcówki, nawet o-ring, nie, z tej, przepraszam, bo to tak jest grzałka założona. Spirit, tak Artur? Dorysuję sobie. Lało się tu. Ona ma tu takie... Nie wiem, czy to będzie widać, dam najbliżej jak potrafię i wytłumię trzęsienie się mojej ręki. Ona tutaj, to nie wygląda dobrze tutaj ta końcówka. Stąd się lało. No i ta grzałka to jeszcze jako tako wygląda, prawda? W ogóle niebieskie o-ringi w Jurach są, tych X9. Ale... No ja przy tej grzałce poprzednio robiłem, bo widzicie są czerwone o-ringi, bo one oryginalnie były niebieskie. Lało się centralnie na tą. I ona w tej chwili tak, tu już wali wodą. Tu ciekło jeszcze niżej, widać. To wszystko jest zardzewiałe, to wszystko jest, widzicie, tu zeżarte. No brudzi aż palce. No jak się domyślacie, w ekspresie Jura tanio nie było. No ale też musicie brać pod uwagę,
jedną rzecz, że tu nie ma co porównywać takiej Jury X9, która robi, ja nie pamiętam, ja tam patrzyłem na licznik, oczywiście zapomniałem, ale ona masę tych kaw przez rok zrobiła, więc też to trzeba brać pod uwagę, że jakbyście postawili takie DeLonghi czy Sayeko, które by tyle, pierwsze by tylu kaw nie zrobiło pewnie, a nawet gdyby, czy ja to dobrze wkładam? Oczywiście, że to niedobrze wkładam, a nawet gdyby to by się rozpadło. Jak to było? Tak to było. Zamotany jestem, słuchajcie, dzisiaj. No, Formby bywają takie. Tu idzie sprężyna, dziewczyna, a sprężyna idzie tu. Weź się, chłopie, skup. Co mi przeszkadzacie, rozpraszacie mnie? To tu, to tu, to tu. Łaś. I to tu. I nagle pasuje, nie? O. Też to tak robię teraz, żeby tylko, wiecie, sprawdzić. Końcóweczki w pompie. Mocowanie gumy ciekawe, no. Takie to mocowanie, no. Mocowanie jak mocowanie, słuchaj. Przewody nie mają tu znaczenia, ale wyprawy. Bo to podłączenie cewki tak naprawdę. Złośliwość ludzi na tym czacie nawiązuje sołtys do ciebie. Nie zna granic, ale to taka pozytywna złośliwość. Olejem słonecznikowym, dokładnie. Membranka z gumeczką. U mnie w pracy jest WI8? Co to jest WI8, Artur? Janek, jedna guma i już problem. No, tak to z gumami bywa, no. Nie mówcie, że tu jest gwint wykręcony, bo się popłaczę. Nie jest nasze. No krzywo idzie. Kurde, nie wierzę. Idę po membranę. Mam nadzieję, że mam taką. Też jakaś z odzysku, ale się nada. Okay. Czy w tej pompie jest? Nie, no niemożliwe, żeby w tej pompie była ukręcona membrana. Dobra, mamy to, słuchajcie, śmiejemy się oczywiście. Oczywiście się śmiejemy, słuchajcie, ja lubię humor taki. Z czego się śmiejemy? Z oleju. No, ja lubię taki humor wredny, wyrafinowany. Bo ja wiecie, z natury nie jestem człowiekiem złośliwym, więc... Matko, godzina 15 live'a. Łapki w górę dajcie. Dobry pomysł na nielubianego klienta. Nie, to ten olej się, słuchajcie, też tak nie zaśmierdzi, nie wiadomo jak. Sprężyny nie zakładam. Coś mi tu nie pasuje. To tylko chodzi o to, to może być teraz głośno. No, może chociażbym tą membranę ustawił. A właściwie możemy na razie ją dać w tą stronę. Będzie widać lepiej. Sprężyny nie zakładam, więc pompa na pewno będzie hałasować. A to może założę, bo w sumie chcemy dźwięku posłuchać. No to sprężynę zakładam. Max. Święte słowa. Smaru ci u mnie dostatek. Coś tu kurde, źle ta guma. Źle ta gumka wchodzi. Dobra. Nakładanie tej sprężynki, nie lubię tego zakładać, ale może dam radę, słuchajcie. Chwila skupienia. Może najpierw ją założę. Będzie prościej. Ała! Skurcz mnie w palca złapał. Skurczebyk mnie w palca złapał. Dobra. To jest taka prowizorka, bo to tak ma być. To na miejsce. Czujniczek, chociaż on tu się na pewno nie przegrzeje nam teraz. Wężyk, będzie prościej. O.
Nie posmarujesz, nie zrobisz kawy. Dokładnie. Teraz jeszcze to obrócić. Na razie wkładamy to tak prowizorycznie. Fantastycznie. Gdzie ta prowadnica? Tu jest na tą sprężynkę. Tu. Czekajcie, niech ja sobie tu spojrzę. No i dobra, i tak wystarczy. Amortyzacja nie działa, ale zobaczymy, czy to coś pomogło. Gdzie jest wężyk? Tu jest wężyk. Żona do baretka. Żona do baretka. To chyba o mnie. Idź do warsztatu i przesmaruj, bo nie pojedziesz. No tak. A gdzie jest zaginiony w akcji? Mówił, że wpadnie. Pewnie nagrywa film. Zaraz zrobimy ankietę, czy ja... O, już zrobimy ankietę. Już robimy nową ankietę. Ankieta będzie się nazywała... O. Czy wypiję... Siema. Siema, Spox. Wywołałem wilka z lasu. Czy wypiję dziś kawę z tego ekspresu? Do 20. Sprawdźmy, jakiej wiary mam tutaj widownię. Siema, siema, Spoksie, siema, siema. Widzisz, my to już w ogóle bez słów. Powiedziałem o tobie, a ty kurna w tym samym momencie. Strach się bać. Strach się bać normalnie. Dobra, to mamy. Tutaj może być głośno, bo ta amortyzacja, może ja to jeszcze trochę tu poprawię. No tutaj ta amortyzacja to nam trochę nie działa. O, coś takiego. Będzie głośno. Trudno. Szymon. Mam kubasek. Wreszcie mam kubek na kawę. Przyczajony tygrys Spox. Dokładnie tak. Siedzi tam po cichutku. Dobra. To tu. To tu. Te kombinerki już i tak są zardzewiałe, więc może to tak leżeć. Palimy. Jeszcze raz tylko sprawdzę. Podpięte, pompa włożona jako tako. No o to chodzi. Od czystego ekspresu napije się kawy. Szymon, nie było cię. Ten ekspres ma prostatę. Problem z prostatą, czyli z pompą. Teraz mu tu widzisz bypassy na otwartym organizmie. Pacjent jest na obiegu, jak to się mówi, na płucosercu. Woda. No i teraz niech się dzieje co chce, jak śpiewał klasyk. Chyba się wyłączył. Co ty tam pokazujesz, chłopak? Nagrzewanie. Gdzieś ty, Szymon, podpinasz. No jest różnica. Pompa 2016. Będzie żył! Będzie żył! Dała obraz! Taki dowcip sytuacyjny. Pozdro dla kumatych. Sorry. Wiem, ja wam nigdy nie mówiłem, słuchajcie, że jestem normalny. Chamiu ty, uderz w stół, to się chamiu odezwie.
Pozdro, Szymon, pozdro, dzięki, że wpadłeś, hamiuty. Powodzonka, nagrywaj tam i nie psuj za dużo. Łatwych napraw życzę. A jak ty już stąd pójdziesz, to daj znać, to ja opowiem, o co chodzi z tym. Dała obraz. Moc, siła, jak to było? Nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to wam pokażę. Dobra, słuchajcie, to zepnę to na tej pompie, trochę to poskładam do kupy. Tu pójdzie nówka sztuka. No ale złóżmy to w całość, sprawdźmy to. Mamy to, no jeszcze nie mamy tego. Ty chamiu razy 2. Co innego uderzy. Pozdro, Szymon. Zepnijmy to, zróbmy tą kawę. No mam jeszcze 20-35 minut, raczej zdążę, ale... Czekajcie, jeszcze sprawdzę w jednym miejscu, czy ja nie mam nowej pompy. Bo u mnie wiecie, taki porządek, że ta pompa może leżeć w innym miejscu zupełnie niż ja się jej spodziewam. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. No nie mam, słuchajcie. Nie mam. No ale to jakby możemy wszystko zrobić w tym ekspresie. Pełen przegląd, przejrzeć, sprawdzić. A zostanie do wymienienia wężyki, oczywiście pompa paliwowa. To sobie na razie złóżmy tak, bo nie mamy wężyka, bo nie dojechały. A powiem wam szczerze, że raczej nie będę pił kawy, bo ja nie dość, że tutaj walę Energola. Grzegorz, tracz na kanał, żeby rósł jak włosy na klacie po dobrym espresso. Bartek, pozdro z Lublina. Dziękóweczka, twoje zdrowie. Rób kawę. Rób kawę, suczo. Tak to zabrzmiało, Grzegorz. Rób kawę, nie pierdziel. Widać, jak mi entuzjazm od razu podskoczył? Małe rzeczy, słuchajcie, no takie były podejrzenia. Ale jest radość. A z Szymonem, nie macie tu już Szymon? Z Szymonem to chodzi o to, że nie wiem, czy widzieliście z Wielkim Elektronikiem, dla kogoś, kto nie zna. Jak nie zna, to polecam poznać, bo gościu jest pozytywny wariat. Chodzi o to, że on ma on na live'ach, na tych sobotnich filmach, na live'ach przede wszystkim, bo tam mamy reakcję na żywo, robi test naprawy takie, których by normalnie w serwisie nikt normalny nie robił, tak? No ale to chodzi o content, chodzi o film, chodzi o to, żeby się działo. Au, tak w ogóle. No i te jego reakcje takie, no pewnie je znacie, bo większość z was go ogląda, zresztą to dzięki niemu tu was tylu jest, za co mu zawsze będę dziękował. Te jego reakcje są takie spontaniczne, no i ostatnio na tym live'ie, gdzie naprawiał tą konsolę, co z kolanka dostała. No to taka radocha w człowieku jest, że ta naprawa się udała, bo on autentycznie, no słuchajcie, ja się z Szymonem znam, on autentycznie nie wierzył, że to w ogóle zabangla. No bo tutaj to, ja to zawsze powtarzam, doceniajcie pracę takich naprawiaczy konsol, elektroników, naprawiaczy brzydkie słowo, zwłaszcza takich konsol czy laptopów pozabezpieczanych, bo oni mają części z odzysku. Ja widzicie, mam uszkodzoną pompę, tak naprawdę dziś już za późno. Jutro ją zamówię, pojutrze u mnie będzie, podobnie jak większość części. A oni czasami się spotykają ze ścianą pod tytułem, że trzeba te części skądś pozyskiwać. Te części się kończą, im nowszy sprzęt, tym mniej jest tych części. No i to trzeba doceniać, bo to jest rzeźba, tak naprawdę naprawy konsol to jest rzeźba. Paweł, no właśnie, no, Szymon, to tu jest ojciec chrzestny tego kanału. No bo jest, no i to wiecie. Myśmy się znali, zanim ja w ogóle podjąłem, znaliśmy się przez internet, słuchajcie, zanim ja w ogóle podjąłem decyzję o YouTubie. Wręcz Szymon tam moją konsolę kiedyś naprawiał, sprzedałem mu, a on sobie w niej grzewał, bo to był cenny towarek, bo to była 4 FAT, nieoderwana plomba, chociaż już wiecie, jak ktoś oglądał live'a o tej konsoli z kolanka, że tam jest pan Sebastian, który, jeśli nie mylę imię, to przepraszam, który otwiera konsolę bez zrywania plomby kolanem. No ale to wiecie, no. Jak to mawia Szymon, ja też to mówię, od ludzi dla ludzi. Trzeba sobie pomagać, trzeba się wspierać.
I trzeba znaleźć pensetę. Wyobraźcie sobie, że ja takiego bałaganu tu nie robię, jak pracuję bez kamery, niż jak z kamerą. Kuleczkami to on słodzi. Szymon się umie kuleczkami bawić. Boże, jak to zabrzmiało. I skąd ja to wiem? To się wytnie. To się wytnie, panie. Ej, kurde, nie lubię tu tego wkładać, bo to się powinno robić zupełnie inaczej. Ale dobra. W ogóle włóż tę pompę, człowieku, tak jak być powinno. Słotem Z nie miałem na warsztacie ekspresu Chibo, bo o to pytasz, ponieważ nie miał prawa tu trafić ekspres Chibo na warsztat. Bo nawet jak, bo przychodzą do mnie czasami bardzo rzadko ludzie z ekspresem Chibo, ale i z nim wychodzą, bo ja nie naprawiam, bo na razie to tak zostawię, nie będę tutaj tego, ułożyłem to w miarę, bo tych ekspresów poza paroma wyjątkami tych droższych i kiedyś naprawiłem taki jeden droższy, ale to było na samym początku, jak się tu przeniosłem, słuchajcie, nie pamiętam nawet co ja tam robiłem, jakąś elektronikę chyba lutowałem, o dziwo. Zaczynałem tu od lutowania elektroniki w ekspresie Chibo, ale tam się zjarał jakiś podstawowy element, już nie pamiętam jaki. Chibo się nie opłaca naprawiać. Latte poprosimy. Nie mam dzbanka, klient nie dostarczył. Fajnie, że sobie patrzę, co ja sobie robię. Po co tam widzą pokazać tam? Przecież oni wiedzą, że ja tu coś... Tak a propos strzelających zawleczek, słuchajcie. No i teraz będę się godzinę pierniczył właśnie, a wierzycie? O, jak wy we mnie wierzycie, 76%, że napije się kawy. A ja będę teraz 40 minut ten wężyk wkładał. Ja tak lubię się zamotać. Sojowe latte. Skąd ja ci, Artur, soję wezmę? Nie wymieniam teraz uszczelek, słuchajcie, bo tu jest ich dużo. A jak będzie robiony przegląd, ja oczywiście muszę to jeszcze z klientem ustalić. Jak jest ich dużo, to jak sobie teraz wymienię tutaj część, to potem się będę głowił, które wymieniłem, które nie. A akurat mi przyszły czarne i tu są czarne, bo jak zamieniam na czerwone, to jest łatwo dojść. Więc na razie ich nie zamieniam. Nie wymieniam. Ale jak klient będzie chciał przegląd, a tu jak, bo tutaj prawdopodobnie tą pompę załatwił, zapchał. Ja nie rozbieram tych pomp, słuchajcie. Pompy nie są aż takie drogie, żeby je naprawiać. A męczyła się ta pompa, bo dostawała tego syfu z tych wężyków cały czas. Soja jest najbardziej GMO jedzeniem. To prawda, też tak słyszałem. Znaczy nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem. Mister Ryś, witam doktorku. Witam. Mister Ryś, fajny nick. Jak się popieści, to się wężyk zmieści. Słuchajcie, mało, znaczy może inaczej, jak ktoś nie miał do czynienia, to pamiętajcie, jak zakładacie uszczelkę na wężyk, bo one nie chcą z reguły wchodzić. Wchodzą czasami. Też mam kulki, patrzcie. O, jest jedna kulka brudna. One nie wchodzą, bo to jest tak, no tu mam akurat, powiedzmy na tym niebieskim jureskim. Jak on jest w środku i wpychacie wężyk, to wężyk rozpycha ten o-ring. Próbuje się w niego wbić, a on już tam siedzi. Zawsze wkładajcie wężyk na wężyk. Wkładajcie wężyk na wężyk. O-ring wkładajcie na wężyk, maziadło i dopiero do dziury. Najpierw gumka, potem do dziurki. Chyba łatwo zapamiętać, nie? Taka jest kolej rzeczy. Max, czy naprawiałeś jakieś unikatowe części do ekspresu? A co to są unikatowe części do ekspresu? Bo tak... Nie wiem, czy w ogóle nie rozumiem. Jak kupuję większe uszczelki, to mi na wężyk wchodzą. Ale do dziurki mogą nie wejść. Tu. No nie tak? Dobra. To mamy wpięte, to mamy zamocowane. Nawet jakoś to tutaj pracuje, ale... Jeszcze czekajcie, tutaj się wpasuje. Czy to pracuje? Nie, teraz jest za sztywno. To jest wężyk za krótki, tu trzeba wiele rzeczy jeszcze. Dobra. To. Przy okazji sprawdzajcie to, co mówiłem, czy tutaj nie są popękane te
w gnieździe bolce od wtyczki, od gniazda. Tośmy już oceniali. Sołtys, no tak, prawda. Tośmy już oceniali. Tu pewnie będzie trzeba wymienić tą końcówkę, chyba że już była wymieniana, ale ja ją zawsze profilaktycznie wymieniam, bo wiecie, że tutaj się rozszczelnia. Kurna. Widzę, że Grzegorz, uszczekam się być tak dobrana, żeby do dziurki weszła. No i na wężyk też musi wejść, nie? I żeby luzu nie było. Jadę niżej. Sołtys, ładne teraz te wężyki, ale one są za krótkie. No ale to się nadda, słuchajcie, i będą dobre. Woda. Jeszcze jej trochę jest. Czy ja wszystko podpiąłem? Tą pompę mam z 2016 roku. To ja, bo czasami mnie o to pytacie. Wojciech, jeszcze nie ma 22. Ale my przecież o ringach i o wężykach gadamy. To w czym problem? Pytacie mnie czasami, bo bardzo często na przykład klienci mówią, zostawię panu ten ekspres, albo przywiozę panu ekspres, albo odsprzedam panu ekspres. Na części będzie. Ja nie stosuję używanych części. Czasami się zdarza, na wyraźną prośbę. Czy osoby, która na przykład, jakaś jest wyjątkowa sytuacja, młynek używany. Ja nawet daję na niego od siebie jakąś tam gwarancję, taką nazwijmy to rozruchową na miesiąc, dwa. Ewentualnie jak się zepsuje, to wymieniam na drugi używany. Natomiast używane części to jest dla serwisu ryzyko. No, tak jak mówiłem, no, w branżach innych, niektórych serwisowych nie da się inaczej, tak jak jakieś procesory do PlayStation, czy mostki, czy cuda, czy inne tam, no, nie będę się tu mądrzył, bo mądry w tej kwestii nie jestem. Natomiast mam takie części, bo czasami na przykład ktoś przychodzi i mówi, ja chcę też przy przeglądzie nową pompę, niech pan wymienia. Wiecie, są takie osoby, no, niektórzy w samochodach na przykład. No wiecie o co chodzi, nie? Ktoś po prostu, jak pan już robi, to niech pan tą pompę za 150 zł czy za 100 zł wymieni. Jak już pan ma rozebrany ekspres, wtedy ten koszt wymiany to właściwie nie istnieje, bo to jest tam kwestia tylko chwili. No oczywiście nie w moim przypadku na live, bo się trochę z tym męczyłem. I ja sobie takie części zostawiam i właśnie sobie albo znaczkuję na czerwono, tak sobie ustaliłem, że czerwony to pozytywnie. I one tu leżą, słuchajcie, i mam tak, młynek do DeLonghi leży, mogę wam wymienić. Pompa. To nie, ta pompa jest uszkodzona. Młynek do DeLonghi, młynek do Nivony jakiś leży. Do Saeco Philipsa leży jakiś młynek. On nawet nie musi mieć całych żaren, mi chodzi o sprawdzenie silnika. Leży jakiś rozwalony zawór ceramiczny do Siemensa, którym silnik pracuje. To chodzi o to, żeby te błędy eliminować, jeśli już nie wiemy o co chodzi. I jeszcze masa takich rzeczy. Leżą jakieś używane zaparzacze praktycznie do wszystkich ekspresów, które jak mam oznaczone, że jest ok. On na przykład już może być rozklekotany, mucha. Ale to są dla mnie takie podmieniacze, tak jak w tym przypadku. No nie miał tej pompy, no to właściwie zmieniamy ekspres, tak? To o to chodzi. I te części nigdy nie trafią do... To też jest właśnie pompa, tylko ona ma stalowy, pompa z odzysku sprawna. 2019 rok. No ale ten stalowy czpień ma inny gwint, trochę rozmiar gwintu i ten plastikową membranę mi tu wkręcał, to ona się tu nie wkręci dobrze. Bo czasami najprostszą metodą diagnostyczną, jeśli to nie jest jakaś bardzo skomplikowana wymiana, bo inaczej, zawór ceramiczny w Siemensie można, wymienianie go i testowanie, sprawdzanie, czy to na pewno on jest ryzykowne, no bo wiecie, łamią się te końcówki i tak dalej, ale można wpiąć go do elektroniki, na przykład jak wyrzuca ekspres błąd, odpalić i zobaczyć, czy na tym sprawnym, ale staruszku jakimś zaworze ceramicznym zacznie się kręcić, czy też wywala błąd. To są takie, wiecie, można mierzyć, można sprawdzać rezystancję, kombinować, ale czasami najprościej jest po prostu podłączyć sprawny. I tyle. Co tam piszecie? Bo odpalamy, kawę pijemy, jeszcze mam 25 minut. Sołtys, już się nie opłaca, bo rozbiórka i czas droższy niż te części. No często tak jest, no. Zielakard. Wie ktoś, do którego wejścia na płytce jest podpięty czujnik NTC z tej dolnej grzałki, bo ogólnie są dwa czujniki, następny chyba na drugiej. Odpiąłem, nie oznaczyłem, teraz nie wiem, który gdzie. Zielakard, wydaje mi się... Nie chcę ci teraz powiedzieć źle. Zresztą... Poczekaj, sprawdzimy, bo one we wszystkich DeLonghi są podpięte tak samo. Jeśli są dwa. To ci odpowiemy na pytanie na live. Wyłącz, człowieku, z prądu, bo pokażesz, jak się pali elektronika. Czujnik pytasz o dolną grzałkę, tą od kawy.
Czujnik od dolnej grzałki, drogi kolego. Pójdę sobie górnym, to sobie wykluczę dolny. Idziesz sobie po przewodzie, ale a róbcie zdjęcia, mówi doktor Kawa, róbcie zdjęcia jak demontujecie, zwłaszcza elektronikę. Dolne gniazdo to jest czujnik grzałki pary, czyli górne gniazdo to jest odpowiedź na twoje pytanie. Grzegorz, jeśli nie ma dostępu do jakiegoś podzespołu elektronicznego, to się wystawia w pełni sprawne używane. Oczywiście, no jeśli coś jest nieprodukowane, no to wiadomo, że być albo nie być dla ekspresu, tak? Ale ja mówię raczej o częściach, które są dostępne. No czasami jest rzeczywiście jakaś cholerna... Znaczy ja się bronię, słuchajcie, to się mści. Ja się bronię przed używanymi częściami. Pamiętam jak ludzie przyjeżdżali na warsztat i brali ze złomu stare klocki hamulcowe. Ja ostatnio czytałem, że ktoś sobie posmarował smarem tarczę, bo mu piszczały. A to trzeba być fantastycznie. Znaczy ja się domyślam, że ten człowiek się nie zna. No jak ci coś piszczy, no to jak posmarujesz, to przestanie. No jak drzwi ci piszczą w łazience. Przykład podaję, bo mi piszczą, skrzypią. No ale posmarować tarczę, bo piszczą. No, ciekawy jestem pierwszego hamowania tego pana, bardzo. Ja słuchajcie, w piątek jechałem tutaj sobie, wjeżdżam to jest chyba i 7 i 8 jednocześnie w stronę Warszawy i tak mnie tknęło już przed samym, jakby minąłem rondo, jest kawałek dojazdu i zjazd serpentyną już w kierunku Warszawy na ekspresówkę. I tak jadę, zjechałem z tego ronda i mówię, kurna, słońce, pełna lampa, a cały prawy pas, znaczy prawa część pasa się błyszczy. I tak wiecie, no ja jeżdżę już x lat tym samochodem, to łapie się jakieś tam doświadczenie. Się okazało, że ktoś gubił olej. I ja na hamulec, prawe koło od razu w ABS, rzuciło mną, patrzę w lusterko, gościu za mną to prawie wyleciał na drugą stronę ulicy. Cała ta serpentyna zjazdowa ulana olejem. 2 na godzinę i słuchajcie, się ślizgam. Uważajcie. Miałem kolegę, który sobie kupił motocykl i właśnie na coś takiego wpadł, nic jemu się nie stało, ale motocykl szlifnówka sztuka, bo to chyba pierwszy przejazd. Używane plastiki, pisze Marcin, używane elementy obudowy potrafią być drogie i to, nie no, jakby plastiki, ja czasami klientom daję używane. Mam klienta świeżego, tam gdzieś jego ekspres jest w kolejce, poznajecie. Słynna do Odea, Saeco Odea, tacka. Ile już osób do mnie na przykład wyciągając z bagażnika, czy nawet w bagażniku, jak im się gibnął ten ekspres, to im się to ułamało. No to jest, słuchajcie, mocowanie mistrz tej tacki. Zobaczcie, na jaki to jest cieniutkich tutaj mocowaniach. Jakby tylko ten element tu trzyma tą tackę. To tak naprawdę jakbym teraz mocniej szarpnął, to łamię ją na live'ie. Mati, mówiłem już o tym. Dokładnie to ja nawet zapamiętam, bo się zawsze zastanawiam. Jest na przekór. Zielakar, dzięki za pomoc. Proszę uprzejmie. Górne gniazdo tu na elektronice, to jeszcze wam pokażę raz, bo widzę, że tutaj się jeszcze pojawiają. Górne, bo tu macie 2 czujniki NTC wpięte. Górne od dolnej grzałki, dolne od górnej, czyli na krzyż. Tak, żeby nie było za łatwo, nie? Pewnie górne to od górnej grzałki. Proszę uprzejmie, polecam się na przyszłość. Palimy dzidę. Kawa jest. Jak już pewnie wiecie, jak klienta kawy nie pije. Ale jeszcze zanim się kawy napije, to sprawdzimy jedną rzecz, słuchajcie. Kluczową dlatego, że jednak się tej kawy napije. Stare Saeco jest dobre, nowe Saeco jest już słabe. Tak odpowiadając słotem Z tobie, bo Max pisze, że ma Saeco, jest zadowolony. Nie wyłączył ekspresu po ludzku. Zaparkujmy zaparzać, bo jak mam się napić z niego kawy, a nabrałem ochoty, to muszę zajrzeć do sitka zaparzacza. Kawę z wichury zrób, człowieku. Są niemieckie sklepy, były linki na grupie Artur, tak, prawda?
Teraz jeszcze tylko powiedzcie, gdzie sobie serwisant położył końcówkę krzyżakową. Kurde, na miejscu, słuchajcie, cud. No, w sumie chyba nie będę pił kawy. Umówmy się, że ta ankieta to jest, czy zrobi kawę. Bo to sitko teraz musi rozmoknąć. Złapiesz ostrość, chłopie. Stuwa dla Spoksa. Paweł, czekaj, bo ja zgubiłem wątek, nie wiem o co chodzi. No czysto nie jest, no ale to jakby ten ekspres... A ten ekspres nie wiem, czy nie ma czyszczenia tabletką, zaraz sprawdzimy. Dajmy chwilę popracować, poczytam co piszecie, jakbyśmy nie wiedzieli na co czekamy. Czekamy aż glutoplazma na sitku rozmoknie. O, zrobimy tak, żeby było widać co tu rozmaka. Witam wszystkich, Dariusz Dąbrowski, witamy Cię. Pytanko, jeśli można. Sitko zaparzacza do ekspresu DeLonghi Ekam kosztuje na przykład 35 zł, 120 na 240 i to w jednym sklepie. Jaka różnica w materialnie wykonania? Sitko do zaparzacza kosztuje... Ekam 300... Mówisz o tym sitku, Dariusz? Naprawdę? Jakimś... Bo niemożliwe, żebyś mówił o tym sitku, bo zaparzacz kosztuje 150 zł. Więc... Owocowa. Ja mam stare Saeco, ale nie wypowiem się, bo nie działa. No słuchaj, mógł się zepsuć. No każdy ekspres się zepsuje. Sołtys. O, prawie takie czarne miałem sitko i szczotką do zębów wyczyściłem moment. No. Profesjonalne narzędzia serwisowe, słuchaj. Do protez. Z dłuższym włosiem. Jeszcze muszę soniczną, jak zajadę, to tu przyniosę, bo na razie do zębów służy. To sitko kosztuje 240 zł, zaparzacz kosztuje niecałe 200 zł, kompletny z sitkiem. Dariusz Bartocha. Wolę oglądać kanał Coffee Doctor niż mecze naszej reprezentacji, więcej akcji. Kurna, powiem ci, nie wiem czy to traktować, Dariusz dziękuję w ogóle, czy to traktować jako komplement, bo z tego co mi opowiadano, bo ja nie oglądałem, to ja bym tu siedział i nic nie mówił, to by było więcej akcji niż w meczu. Ale dziękuję. Number one. Fajnie, dzięki. Grzegorz, 35 używane, 120 umyte, 240 umyte 2 razy. No, dokładnie. Dariusz, to jakieś dziwne sprawy tam. No, spójrz sobie, ile kompletny zaparzacz taki kosztuje. Znajdź sobie. Może to jakieś, wiesz, może to nikt tych sitek nie kupuje i to są jakieś ceny z kosmosu, bo... To jak sitka są po 200 coś złotych, tak jak piszesz, to jak z zaparzaczy będę teraz wykręcał, bo ja mam tych sitek. Naprawdę mam tych sitek chyba z 10. Wykręconych z połamanych zaparzaczy, bo ktoś sobie rozkręcił zaparzacz, źle skręcił i włożył do ekspresu i ekspres był silniejszy. Ale mi Michał pisze, weź sobie środek do mycia grilla, ale mi to robi robotę. To oczywiście robię to pod zlewem, robię to na ciepło. Meglio w ciepłej wodzie jeszcze lepiej działa. Mateo, 3-4 tysiące kaw dla ekspresu to dużo. To zależy dla którego, ale generalnie nie. Nino, szuru, buru, myju, chlastu, nie mam rączek 17. No ale 90 zł, Artur, to bym się zastanowił, czy to nie jest jakaś za duża promocja, bo one zawsze tam od 120 zł kosztowały w górę. I wiem, że długo był problem z dostępnością właśnie tych z tymi ramionami dwoma. Te starsze typy, te takie tłokowe, czyli mają ten tłok wysuwany w dół, były zawsze dostępne. Dla DeLonghi 4000 kaw? Nie, to nie jest dużo. Weź pod uwagę, że ja mam tak, prywatnie Jure E na Micro 9 i w firmie Siemensa EQ8. Ja piję 10-12 kaw dziennie, a 8-10-12 zależy jaki dzień. No więc ja wypijam teoretycznie, no trzeba było policzyć dni pracujące, niech i będzie 200, 2000 kaw sam tu w firmie, w domu piję mało. No Artur, na Nord 130, no więc dlatego mnie zdziwiło, jak tutaj napisał nam Dariusz, że sitko kosztuje 200, no bo to trzeba
zamawiać zaparzacze po 130, odkręcać sitka, panie, i biznes? Mogą być jakieś zaszłości cenowe, słuchaj. Bo to się zdarza, ja nie twierdzę, że tak jest w Nord, który jest zresztą partnerem kanału, jak dla tych, co nie wiedzą. Zdarzają się takie rzeczy w sklepach, że jak jest jakiś niechodliwy towar, to ktoś coś nie dopatrzy i tam jest jakaś cena w ogóle z dupy, nazwijmy to, ale no, nie będę się za Nord wypowiadał, tak? W Azwo sitko 110 zł, to ja kurczę, słuchajcie, musimy powoli kończyć. Bo ja tych Saeco, wszystkich tutaj ekspresów, starych trupów mam pełno. Idę kurna, słuchajcie, sitka odkręcać. No co tu, słuchajcie, no. Wyczułem biznes. Chcę ekspresy naprawiać, sitka odkręcać. Nie jest to ideał, bo robiłem to tutaj na kolanie. No ale prześwit jest. Czasami ta wyszukiwarka Formbi pisze Norta, pokazuje dziwne rzeczy. To prawda. Pamiętajcie, że ja w Norcie nie kupuję. Nord ma działkę profesjonalną, to nazwijmy. Znaczy to nie jest Nord, tak? Azwo, tu ktoś wspomniał. Kto wspomniał o Azwo? Mati. I Azwo jest firmą, w której jako osoba prywatna nie kupicie, bo Azwo jest firmą... Azwo jest firmą dla profesjonalistów, teraz będę z siebie profesjonalistę robił. Chodzi o to, że oni nie sprzedają nawet firmom takim od czapy, tylko musicie mieć odpowiednie tam profil działalności. No bo Azwo ma też części do telefonów, do pralek, zmywarek, lodówek, cuda, niewidy, AGD RTV, tak? No ale to jest gdzieś tam powiązane chyba z Nord, ale nie chcę się wymądrzać. Zresztą nie o tym. Ja generalnie Max kupuję w Azwo. Praktycznie nie pamiętam, żebym gdzie indziej kupował części. Im się tak poszerzyła oferta, kiedyś były problemy z częściami do Jury. Welcome back. Film nagrany? Elektroniku mój ty mój? Pykła naprawa? A, Szymon, nie widziałeś sita, kuleczki będą, no ale... My tu pomysł na biznes mamy, Szymon, ekspresowy. I to jaki? Tam da da dam. Idę po swoją kawę. Poczekajcie chwilę. Wymęczone pudełeczko. To zrób voice-overy, Szymon, bo Szymon pisze, a czemu się nagrało bez dźwięku? Co popsułeś? Jezu, ile wsypał tej kawy. Panie kochany, odzyskać, to złoto jest ta kawa. Voice-overy nagraj, Szymon, takim spokojnym głosem, że słuchajcie, tutaj w tej chwili profesjonalista jest przy swoim ulubionym zajęciu, czyli układa kulki. Oglądamy tutaj specjalistę z Kielc, który profesjonalnie podchodzi do każdej jednej kuleczki, każdą dopieści, każdą pogłaszcze, każdą nasmaruje, pokryje topnikiem, przyłoży do pola i będzie fasola. Siema Paweł, dzień dobry. Witam naczelnego szlifierza kart graficznych. Cześć. Co tu się dzisiaj dzieje? Słuchajcie, która jest? 10 minut na kawę. Jeszcze by sobie... Dobra, słuchajcie, nie będę ściemniał, że ciągle myję tą filiżankę. Jest brudna, no... Cała prawda tylko tu. Ja jeszcze sobie spojrzę, czy ja wszystko podłączyłem. Artur, cześć Paweł, mamy wszystkich rzeźników. To klepiemy kotlety. Czy wszystkie zawleczki są na miejscu? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, palimy dzidę. Ja bym wolał jednak tu patrzeć. Czy się nic nie leje?
Ten ekspres się mocno trzęsie, bo tam jest do końca ta pompa. O! Ale poszło. Ale jest moc, słuchajcie. A jaka gorąca. Pierwsza kawa, wymielamy kawę klienta. No jak się to... Tak od razu, bez pytania. Daniela jeszcze brakuje? Słuchajcie, cały YouTube niech przyjdzie, będzie dużo widzów i tak jest dużo. Smak maj i wielkość kawy maj. Coś tam strzeliło tak na grubo, ale to chyba elektrozawór. No jak to zasuwa. Jest kawa! Jest! Szymon! Ty wiesz. Nie umiem tak jak on spontanicznie się cieszyć, słuchajcie. No. On naprawdę robi te naprawy trudne. Ale jest kawa. Jeszcze zobaczymy jak fusy wyglądają. Zaraz tam poczytam co piszecie. Fusy wyglądają następująco. Nie wiem czy coś widzicie, ale zaraz wam tu doświetlę. Dobrze wyglądają nawet. Ja bym trochę je podrobnił. 19:53 jest picie kawy i 74% ludzi wierzyło we mnie. Ja sobie skręcę młynek, bo jest rozkręcony. I czekajcie, umyję sobie tą filiżankę swoją, tylko muszę ją iść umyć, bo tu mogą być różne dziwne rzeczy w tej filiżance. I bez skojarzeń, słuchajcie. Jeszcze nie wiem co jest w tej wylewce, no ale... Jak mnie muchy nie zeżarły, to i kawa z takiej brudnej wylewki mnie nie zabije. Moc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ekranu wam nie pokażę, bo on tak słabo go widać. 5 ziarenek. Kopi. Popatrzmy, bo ja to zawsze wam powtarzam, lubię. Mnie to hipnotyzuje, ale on się telepie, dobra? Trochę szybko ta kawa się parzy. Mamy to. Czyli 13 live i kolejne udana naprawa kolejna. To dajcie łapki w górę za tą walkę, a ja wam zaraz opiszę nuty smakowe tej kawy. Ona jest strasznie teraz gorąca. Odkamieniamy go? Bo właściwie koniec naprawy na ten moment. Musi przyjść pompa, muszę wężyki dobrać, dopasować, znaleźć, bo ja mam cały czas zbrojony wężyk, ale to szkoda. Tylko on się będzie długo odkamieniał. Grzegorz, nie wierzyłeś, że zdążę? Mogłem nie zdążyć w sumie. 6 minut przed czasem. I kawa jest ok. Nie jest to jeszcze ten smak. Jest za grubo zmielona. To też o to chodzi, bo też mnie czasami ktoś o to pyta, czy klienci, czy wy. Ja zawsze parzę na ekspresie na koniec, oczywiście już wyczyszczonym, tutaj jeszcze trzeba to wszystko odkamienić. Swoją kawę, bo ja ją piję od 5 lat co najmniej. I znam jej smak. I tu jest na przykład za gorzka ta kawa w tej chwili. No to odkamieniamy gościa. Tylko ja go tak poczekajcie, w ogóle zrobię sobie tu porządek. To zróbmy, słuchajcie, znowu 3 minuty przerwy. Posprzątam tu trochę. Rozrobię miksturę. Ustawię go tak, żebyśmy tu co innego jeszcze mógłbym wam pokazać. No i odkamienimy go, w tym czasie sobie pogadamy, słuchajcie, bo to się samo robi, tak? No i po odkamienianiu pewnie będziemy kończyć. 3 minutki przerwy.
to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me Jestem, pauza. Sorry. Jestem. Nalany odkamieniacz. Tu woda, ale nie wiem, czy ona się polała z ekspresu. Niech ja tam zerknę. Nie, mokro było. Słychać mnie, widać mnie? Czat. Co tam pisaliście? Powiedzcie. Czyli 75% wierzyło, 25% nie wierzyło. Jaki tu spokój. Nic się nie dzieje. Muza szacun. 6 shots in my head? Taka pozytywna piosenka. Honor zwracam, napił się. A co, Artur, nie wierzyłeś, że się napije tej kawy? To taka lurka jest trochę, nawet widać, o. To bardziej się okaże, co będzie potem. Dobra. Kofix 2. 25% ban. Nie no, nie róbcie scen. Musi być paru niewierzących, no. Palimy go, odkamieniamy go. Odkamieniamy gościa. Jeszcze go trochę cofnę, mikrofon cofnę, to go cofnę tu na brzeg. Chcę wam pokazać, bo nie wszyscy są na grupie na Facebooku, jak czasami miło zobaczyć ekspres przyniesiony do serwisu. Odkamienianie, next, tak, nalałem, jedziemy. Ja bym ten mikrofon teraz od niego trochę odsunął, bo on tu będzie głośno burczał.
Bardzo go słychać, powiedzcie, ten ekspres? Nie, nie widzę Słod, jak to głosował. Jakbym widział, to by było 25% banu. Wasze zdrowie. Czekajcie, podejdę z tyłu, tą pompę wyciszę trochę. To się nie uda. Sebastian Żelazek, nie powiem ci o proporcjach Kamiksu w proszku, używasz go na własną odpowiedzialność, bo ja to robię na oko od dłuższego czasu. To jest bardzo mocny środek, dlatego zawsze powtarzam, jeśli chcesz sobie kupić porządny odkamieniacz, Kamix, i to nie jest reklama, bo było mi miło, bo zawsze o nich mówię. Kamix, wiem, masuję jak zawsze. To jest bardzo mocny środek, a Kamix ma w swojej ofercie produkty dla użytkowników tak zwanych końcowych, czyli dla was. Także nie pytaj mnie o radę w sprawie Kamiksu, bo nie chcę ci źle doradzić. U mnie to jest na oko, panie. A, no to fajnie, to widać, że ten mikrofon daje radę. Popatrzcie, co prawda on był już tutaj odkamieniany, więc jest trochę pobrudzony, ale chciałem wam pokazać, jak czasami miło się robi na sercu, jak klient przyniesie ekspres. Ten ekspres nie był myty, on stał u mnie, słuchajcie, dokładnie wam powiem, od 8 sierpnia na półeczce, a u mnie się kurzy, wiadomo. Zobaczcie, jak on w ogóle wygląda. Nie mam tu za dużo miejsca, ale to będę przekręcał. Patrzcie, nawet jest wymyta plastikowy chrom. Otworzę wam boczek. Dokładnie, Słodco, co piszesz za ekspresu, wyglądam, że dla osób takich, które nie zajmują się tym profesjonalnie, nazwijmy to, bardziej lub mniej, no to musicie uważać, bo odkamieniaczem można sobie narobić szkód. Patrzcie na zaparzacz, ja już uszczelkę tylko wymieniłem, ale nie myłem tego zaparzacza. Ja tylko wymieniłem w nim uszczelkę do odkamieniania. Co tam się dzieje? Odkamienianie. To nie jest bardzo brudne. To są zacieki z kawy. Ale spójrzcie do środka. Ten ekspres jest tip-top czyściutki. Mam taką regułkę, jak robię przegląd ekspresu w SMS-ie do klienta. No tam przegląd, odkamienianie, czyszczenie, smarowanie. To będę musiał czyszczenie wyciąć, no bo to czyszczenie tutaj to będzie kosmetyka, słuchajcie. Można? Wysyłałem to na grupę dzisiaj. No można, słuchajcie. Aż miło. Znowu z wajchą. Tacka czysta. Znaczy ona teraz jest mokra, ale jak spojrzycie, to już ja zrobiłem. Tutaj było czyściutko. Fusy, no teraz pływają po odkamienianiu, ale to wszystko jest, słuchajcie, czyste na błysk. Nie wiem, ile ten ekspres ma, bo jeszcze go nie rozbierałem. Przeszedł tylko po prostu wstępną jazdę odkamieniającą. No i tyle. Jakby się tu coś lało, to mówcie, nie? To wy lepiej widzicie w tej chwili niż ja. I to też taka częste pytanie. Dzwoni do mnie klient, czy przychodzi, że ten jego DeLonghi to się zawiesza na odkamienianiu. Większość DeLonghi, one mają różnie. Teraz robi taką pauzę, kilkuminutową i dużo osób nie ma cierpliwości, żeby wytrwać tą pauzę. A on po prostu sobie jest odkamienianie, proszę czekać, nic się tu nie zawiesiło. Wielki Elektronik. Dograłem sceny i nie włączyłem mikrofonu. To, Szymon, nawiązuje do mojego sobotniego filmu. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Jest na kanale najnowszy film sobotni. O kuchni nagrywania. Wielki Elektronik, Szymon Spox 2. Właśnie ma to. Ja sobie już wyobrażam, co ty powiedziałeś, jak odtworzyłeś sobie ten film i tam było. Na pewno powiedziałeś motyla noga, ale pech, dogram to jeszcze raz. Grzegorz Baryła, widziałem go na grupie, szacun dla klienta, prawda? A pokażę wam, jak mi się uda. Dla tych, co nie są na grupie, bo są tacy, a zapraszam, link w opisie. Jak mi się uda nie pozamykać okienek, co chyba właśnie uczyniłem, nie. Pokażę wam,
Pokażę wam zdjęcie wyleweczki i to nie jest, słuchajcie, to też zaraz to dopowiem, to nie jest tak do końca, właściwie to prawie w ogóle, to nie jest wina użytkownika. W tym modelu, a był to model, zaraz się może do tego dokopię mojego dzisiejszego posta, albo i nie. Jeszcze chwila, poczekajcie, tam wy widzicie, wy piszecie, ale ja mam Face'a otwartego w tej chwili. Teraz sobie muszę przypomnieć, jak się robiło, dodaj przechwytywanie okna, cyk, 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 nie widać, to dodam nowe, dodaj przechwytywanie okna, stwórz nową, ok, no i to, chyba widzicie, ja się zasłonię, tutaj nie musimy widzieć komentarzy, zasłonię swoją głowę. To jest wnętrze wylewki ekspresu Philips, ale takie wylewki są w Saeco Lyryka. To był Philips bodajże, nie powiem wam modelu. To nie jest wina użytkownika. Zobaczę co piszecie widząc ten widok, bo muszę jeszcze wziąć oczywiście, wiecie, poprawkę na opóźnienie. Face'a masz otwartego. No mam. Idź pan. Ale to słuchajcie, żeby to wybrzmiało, nie macie dostępu do tej wylewki. W większości ekspresów tych najprostszych Philipsa, nie mówię tu o Latte Go, bo to jest inna konstrukcja wylewki, Philips EP, no zabijcie mnie, nie pamiętam, ale na pewno Saeco Lyryka, Saeco Minuto mają tą konstrukcję w starszych modelach takiej właśnie wylewki, tędy płynie kawa. One nie mają, słuchajcie, opcji czyszczenia tabletką. Ta komora jest z plastiku. To się oblepia kawą i to się zapycha. I to masę czyszczę tych wylewek, słuchajcie. I to ciężko. Tutaj był akurat przypadek, że użytkownik używał kawy aromatyzowanej i to takiej chyba najpodlejszej, bo ja jej nie mogłem podklejać od tego miejsca, słuchajcie, w które się wsypuje kawę, od komory na ziarna. Nie pijcie kawy aromatyzowanej z automatów. W ogóle powżerała się ta kawa w plastiku, zrobiła wrzery. To jest, słuchajcie, jaka to musi być chemia, jaki to musi być cukrzone, żeby to się wżarło w plastik. Ale to wżarło autentycznie. To nie jest tak, że tam się przykleiło ziarenko, tylko ono dziurę wyżarło w plastiku. No więc ja wiem, że żołądek wszystko przyjmie, ale... Słyszycie jak bzyczy? Elektrozawór któryś? Słychać to? Mogę wam protipa tym brudnym wężykiem zrobić. Jak zlokalizować, nie mając stetoskopu, która cewka bzyczy. Do ucha, no nie wkładacie sobie do ucha. Teraz się do prądu. Tak można taki pseudostetoskop sobie skonstruować. I dotykacie cewki, uważając, żeby sobie mózgu nie podłączyć do prądu. No jak dotknąłem do tej, to bzyczy. Pierwsza z brzegu. Tu jest pytanie do klienta. Czy wymieniamy? Czy czekamy, aż się już tak rozszaleje, że... Nie no, jak się ją wymieni sołtys na nową, to nie będzie bzyczeć. No tutaj, słuchajcie, ja byłem przygotowany na poważniejszą naprawę w tym ekspresie. Infuzorę. To jestem zawsze tymi częściami, zawsze mam po jednej sztuce, słuchajcie. Ślepy, elektrozawór DeLonghi. Ślepy w sensie, że tu jest zamknięty, dwudrożny, inaczej. Trójdrożny spustowy, czyli ten, który prawdopodobnie bzyczy. I trójdrożny ten, rozprowadzający tutaj za pompą. Te części mam zawsze, no wiadomo, czasami się skończą, człowiek zapomni zamówić, ale raczej jestem przygotowany, no ale tutaj... Ten wężyk, słuchajcie, jak dzisiaj zobaczyłem, jak wyjąłem ten infuzor, no kurwa, szkoda, że takiego nie dali, no. No jest wężyk, no. On nawet za infuzor nie wystaje. No ale to tylko wężyk, więc to też nie róbmy scen, słuchajcie. Co tam? Philips jest ok, Artur, jak lubisz majsterkować, zgadza się. Tester. Da się jakoś bez rozbierania ekspresu zdjąć kratkę dyspersyjną w młynku EQ6. Matko bosko, co to jest dyspersyjna kratka? Co to znaczy to słowo? Nie wiem, dyspersyjna.
Obstawiam, że jakaś tam rozrzucająca. Czekaj. Formbi, nawet w tych programach bez czyszczenia. Formbi, tak. To się robi tak, że się wrzuca tą tabletkę, puszcza się wodę, wyłącza się ten ekspres, zostawia, ale to jest takie, dla mnie to jest w ogóle śmiech na sali czyszczenie tego. To nie można było programu zrobić do czyszczenia. No, to równie dobrze można w instrukcji napisać, chłopie, rozbierz sobie pół ekspresu i sobie wyczyść. No takie jest moje podejście do tego. Jest napisane, jak to czyścić, tylko to jest dla mnie takie od dupy strony podejście. Takie jest moje zdanie, oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, jasne, ale ja tak uważam, Formbi, że to w tych bez programu czyszczenia to jest w ogóle jakaś groteska, jak oni tam piszą, żeby to czyścić. Tym bardziej, że jest wlot w tych ekspresach od góry na kawę mieloną, więc można było zaprogramować czyszczenie tabletką, a w wyższych modelach Saoko są programy czyszczenia tabletką. Kiedyś dotknąłem twarzą piekarnika, który miał przebicie do masy. Ja długo jak dotknąłem przycisku włączania okapu, tak, dotknąłem brzuchem, bo koszulka za krótka kuchenki, to taki dreszczyk emocji. Też miał przebicie do masy, albo miał, już nie pamiętam, wtyczkę odwrotnie włożoną. Znaczy kabelki w gniazdku zamienione, nie pamiętam. Niektórzy producenci nie wymieniają bzyczących cewek. Nawiązujesz do konsol PlayStation? Ja znalazłem złote rozwiązanie szumiącej, bzyczącej konsoli, mam słuchawki. DeLonghi są w miarę tanie, są. Artur. Sebastian Żelazek. Mnie połaskotało 120V w pracy, było przebicie na maszynie, serwis uziemienia nie podłączył, maszyna na siłę. Sebastian, siła to kopie, prawda? Raz mnie kopnęło. Jak koń. Formbi, też uważam, że to głupie, ale jakoś tam się da. No to Formbi, nawiązując do tego, co powiedziałem, no można też zrobić ludziom instrukcję. To też wrzuciłem zdjęcie na grupie, pokażę wam, nawiązując do tego. Można zrobić w instrukcji i jak rozebrać ekspres instrukcję, tak? Gdzieś tu to zdjęcie było, przecież zrobiłem takie zdjęcie. Teraz go nie znajdę pewnie, słuchajcie, a to z telefonu było robione. No nieważne, no można też w instrukcji napisać, jak rozebrać ekspres i też wtedy tą wylewkę się wyczyści, bo dla tych, co nie wiedzą, dla tych, co nie widzieli, rozebranie tej, dostanie się do tej wylewki, która była na tym zdjęciu, to jest rozebranie całego ekspresu prawie. Elek tester. Kratka nad młynkiem, która ma za zadanie równomiernie rozprowadzić ziarna kawy. No tak myślałem teoretycznie. To się da wyciągnąć, czy trzymają śruby? O Jezu, nie pamiętam. W Siemensie? Poczekaj. Nie znajdę, nie pamiętam. Nie powiem ci, nie chcę gadać głupot. Dariusz Bartocha. Doktor, czy mógłbyś na przykładzie tej prymadonny pokazać, wyjaśnić, jak działa spienianie mleka w DeLonghi? Nie mógłbym, bo nie mam dzbanka. Ale zaraz przyniosę dzbanek. Tylko teraz jest ciężko o tyle, że jest czpień schowany. Na czpieniu macie dwie uszczelki, nie mam żadnego gniazda. A tu w tym korku jest napowietrzacz, czyli kręcąc tym, to się da wyjąć w ogóle, nie? Tu jest takie wżłobienie, w którym wpada powietrze. To. I kręcąc tutaj odpowiednio w tej uszczelce, dopuszczacie lub odpuszczacie mniej powietrza. Dopuszczacie lub nie pozwalacie dopuścić powietrza. Im więcej jest powietrza, tym bardziej się robi pianka. Jak nie ma powietrza, to się leje gorące mleko. Natomiast ekspres jest generatorem pary. Tylko w DeLonghinie, bo wszystkie nazwy takie słyszałem. Tam są dwie uszczelki, od spodu jest jeszcze właśnie wejście powietrza. Tutaj jest to zaawansowane o tyle, że w sumie to nawet nie umiem wam tego wytłumaczyć. Bo w większości ekspresów ta końcówka tutaj, czy w Laczku Go, czy w... No w Latego jest dobry przykład. Ekspres jest tylko generatorem pary, parownicą, bo takie słowo też słyszałem. A cała magia, podobnie jak tu, dzieje się w dzbanku, w karawce. To karawka spienia mleko. Ekspres to ma tu tylko pompować parę. DeLonghi, nie będę teraz wyciągał, bo mi przerwie odkamienianie. Jeszcze ten czpień, to gniazdo, sprzęgło, jak zwał, tak zwał, też ma znaczenie. Idę to zanieść, bo nie będę pamiętał, od którego ekspresu to jest. Natomiast jeśli na przykład mleko w DeLonghu wam chlapie,
to problem może być tak. Łapie gdzieś lewe powietrze. Na końcówkach grzałki. W starszych modelach może być pęknięta grzałka. Tu wszystko się musi, słuchajcie, zgadzać przy tym spienianiu, bo to inaczej nie zadziała. Mój Saeco Grand Aroma, najtańszy model, ma czyszczenie tabletką. No właśnie, Max. Ja nie mam konsoli Sołtys. No, to nie wiem, co mam ci powiedzieć. Norbert Antoszczuk. Witam, mnie też siła pierdykła i poparzenie drugiego stopnia dłoni. No kopie, koń. No ja miałem kolegę, który palca stracił w ten sposób, najmniejszego u ręki. Dawno temu to było. DeLonghi nie ma czyszczenia tabletką. Nie ma. Chociaż ten wyższy? Te nowsze nie mają? Nie wiem, bo te nowsze to do mnie jeszcze nie trafiają. Zaraz go tu zbadamy, chłopaka, co on tam ma w tym menu. Niech się tylko tutaj... To potrwa. Ja mu zaraz przyspieszę ten proces odkamieniania, bo i tak na koniec będzie jeszcze raz odkamieniany, bo tu będziemy siedzieć i ja wiem, że wam to pewnie pasuje, ale ja to już padam. DeLonghi, nie, jak nie ma w instrukcji, jest tu Coffee Doctor. Tak, właśnie, Artur. Karol. Sposobem na brzęczące cewki, na przykład PS5, ponoć się sprawdza zalać cewkę woskiem, kiedyś tak robiono. Nie wiem, czy jeszcze jest Spox, ale Spox wam powie, że na piszczące cewki chyba nie ma sposobu. Tak mi się wydaje. Szymon! O piszczących cewkach pytają. Pod tym korkiem często robi się kożuch w dziurce. No, pod ten korek należy zaglądać i to często. Sołtys. Sebastian. Kopię i to jak Karino, ale moje zdziwienie było bezbłędne, bo koledzy mieli ubaw z minem. Mnie kiedyś kopnął prąd z ekspresu gastronomicznego i niby nic mi się nie stało, ale potem jakoś tak zbladłem. Ale przeżyłem. Złego diabli nie biorą, słuchajcie. Latego 5330 nie ma. Ja nie, bo wiecie, to też często powtarzam, pytacie, znaczy no nie pytacie w tej chwili, ja nie wiem, w którym ekspresie, na pewno czyszczenie tabletką jest w Siemensach, na pewno czyszczenie tabletką jest no w Boschach pokrewnych, na pewno czyszczenie tabletką szył przepiętej tabletki, bo się przejęzyczyłem, tabletką jest w Nivonach, na pewno czyszczenie tabletką jest w Celsisach Saeco i na pewno czyszczenie tabletką jest w Melitach. Tyle wiem, bo sam to robię, wiecie, jak już kończę serwis u mnie, jak kończę serwis, to jest odkamienianie, czyszczenie tabletką. Dobra, już kończę z tą tabletką. Tomasz, mój staruszek Essa Magnifica jest tylko dekalk. Czyszczenia nie ma, o czym się przekonałem przy rozbieraniu go do czyszczenia ręcznego. No tak, bo to wiecie, w ekspresach czyszczenie tabletką mylnie jest często, że to czyści tylko sitko w zaparzaczu. Nie, to czyści też wylewkę. Czyści ten wężyk, który idzie do wylewki od zaparzacza. No to cały jakby tabletka czyszcząca służy rozpuszczeniu złogów kawy, czyli czyści wam cały ten... No bo ta woda wtedy płynie tędy co kawa, więc czyści wszystkie te elementy, którymi płynie kawa. Tak mówiąc prosto. I w Krupsach. Łukasz, witam. No tak, w Krupsach też się czyści tabletką. Prawda. Elektester. Jest sposób zmniejszyć lub zwiększyć częstotliwość, żeby nie rezonowała, ale to w teorii. Też próbowałem je zalepiać, cudować, trochę pomaga, ale nie wycisza. No ale ja bym się raczej, już poza tym, że się nie znam, to bym się raczej chyba nie bawił w zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości cewek w konsoli PS5 za 2,5 klocka, nie? W każdym ekspresie SWOT, który ma system osobny czyszczenia tabletką czyszczącą i odkamieniania, dokładnie jest tak jak piszesz, nie tylko w Melicie. Teraz mi tu jakiś ból wszedł. O Boże. A, ja mam jeszcze ten. No, każdą kawę należy poprawić energolem. Podoba mi się to, bo widzę się w kamerze. Jak piję, to w ogóle cudownie to wygląda, powiem wam. Kubasek. Artur pisze do Maxa, nie wszyscy o tym wiedzą. Nie wszyscy wiedzą, że się zaparzacz wyciąga. Gdzie to mowa, gdzie to tam jeszcze hen do czyszczenia tabletką? Sebastian, na opakowaniu czyszczenie tabletką Saeco Incanto, a samo Saeco nie ma opcji. Ja puszczam ją w otwór do robienia kawy już zmielonej. Tak, tylko że to proces czyszczenia tabletką w ekspresie takim Nivona czy Siemens, on trwa, on sobie tam cyka, on ją powoli rozpuszcza. To jest zupełnie inaczej niż tak trzeba, można sobie, trzeba tak robić ręcznie jak piszesz, bo to wyczyści tą kawę w jakiś tam sposób. Jak sprawdzić napęd zaparzacza Siemens EQ6? A co się dzieje, Konrad?
Dave, wymieniasz też wężyki wody, czasami są bardzo brudne. Jak się nie da doczyścić, to wymieniam. Właśnie tu będzie taki przypadek, bo ja czyściłem, jak nie widziałeś na początku, czyściłem ten wężyk i to czyściłem go najpierw megli odtłuszczaczem, bo on był czarny. Potem kafizą, czyli kafiza to jest proszek, który stosują, no to jest taka proszek tabletka czyszcząca. To się stosuje do czyszczenia codziennie ekspresów gastronomicznych w kawiarniach i on nie odpuścił. No nie mogę takiego wężyka pofarbować, bo on jest już w tej chwili, słuchajcie, nie wiem czy to widać, on nie jest już obrośnięty, tylko on jest już ufarbowany od tego brudu. No, w tym przypadku będzie wymieniony ten, a być może że oba. No jeszcze tutaj się przyjrzę temu, no bo tu na razie się co innego dzieje. Krzysztof, widzę tutaj wypracowanie napisał. Elektrotester, dlatego napisałem teoretycznie tak. Krzysztof, hej Bartek, moim zdaniem żaden DeLonghi z typowym zaparzaczem nie nadaje się do czyszczenia tabletką. W Philipsie, Siemensie, Saeco masz dostęp do wszystkich newralgicznych miejsc, które trzeba smarować. DeLonghi tabletka wypłucze smar z wnętrza zaparzacza. Myślisz? Przecież tam ona nie wlezie pod o-ringi. No o-ringi, jeżeli są szczelne, no to... Powiem ci szczerze, że nie myślałem o tym. Ale bzyczy. Sołtys. W praktyce ciężko dostać się do softu, żeby zmienić napięcie i to też nie za bardzo, bo się spali albo nie odpali. No to już jest taka teoretyzowanie, chłopaki. No bo to... Tak mi się wydaje, no. Mówię wam, słuchawki albo dobre kino domowe i niech se piszcie. Poza tym jak gracie w grę, no to nie wiem, jak gracie w Call of Duty, to przeszkadza wam piszczenie cewek, naprawdę? Ja też mnie to w ogóle zastanawia, bo u mnie te cewki nie piszczą w konsoli, ale jak komuś piszczą, albo ktoś tu jest, kto ma i mu piszczą, to napiszcie, czy... No, bo jak gracie na PC-cie, to macie web przy komputerze, no. Macie przykład, no akurat Express centralnie zasłonił komputer. No niekoniecznie też, bo możecie go mieć gdzieś obok, ale macie głowę przy monitorze. Ja jak gram na telewizorze, no to siedzę rozwalony na kanapie, a konsola stoi obok telewizora, więc... Naprawdę to jest taki problem? Ja nie wiem, jak one piszczą tak naprawdę, bo mi nie piszczą. Ja w mojej melicie używam tylko tabletki do zaparzacza i nie ma problemów. Ja osobiście sam rozkręcam zaparzacz na części, go czyszczę, więc jeśli go złożę i ekspres daje czyściutką wodę, to jest ok. No tak, no to, ale tego nie ma Mariusz w instrukcji, więc to nie każdy musi robić. No jeśli producent nie każe ci czegoś robić, to nie musisz tego robić. No to... I ma działać, tak? Dobra, tu się już za wiele tak nie dzieje, to ja trochę zjadę z tego ISO, bo jestem strasznie rozświetlony. O, tak już zbliżamy się do powiedzenia dobranoc. Ale jeszcze. Kurna, czekajcie, ja mu tu pomogę trochę, bo on to będzie miesiąc jeszcze robił. Przyspieszmy mu ten proces, bo już mi na terminal drukuje. Do domu! Słyszycie? Piszczy? Wyłapuje, że nie ma wody, znaczy zbiornika. Nie piszczy. Od razu piszczy. Łyczek. Nie ma już Szymona Nerox, ale nie ma na to metody. Ja akurat to słyszałem nie tylko od Szymona, który się zajmuje konsolami. Znaczy nie wiem, czy nie ma, ale się nie odzywa. Nie ma na to metody. Z tego co pamiętam, to oni nie przyjmują nawet na taką usterkę. Artur, u mnie PS5 chyba mam szczęście, że tylko szumi. Moje jeszcze ma chyba ten papierek w wiatraku, bo takie wydaje, takie... Ale takie bardzo cichutkie. Tam była jakaś akcja z tym naklejką jakąś na wiatraku. Nie wiem, nie wyciągałem jeszcze wentylatora, chociaż już jest po gwarancji ta konsola. Przedmuchiwałem ją, tylko zdejmowałem panele z kurzu, ale w ogóle kurzu w niej nie było. Max PLN, Sandry M, piszczące cewki na mało i zrobiła zwrot do sklepu. No okej, no wiecie, jak komuś przeszkadza, to niech walczy, no. To nie powinno tak piszczeć, no ale... Nie jest to uznawane, z tego co wiem, przez większość producentów różnych sprzętów za wadę, tak? Czy słusznie? To bym się kłócił, ale... No w Niwonach i Melitach w instrukcji nie ma informacji o konieczności czyszczenia komory zaworu drenażowego, jednak lepiej to robić. Dokładnie, Słod, bo tam się dzieje zło. To chyba się w ogóle rozchodzi tak a propos tego, co piszesz, Słotem Z, że... Nie może, nie wiem czy nie może, czy to nie jest, nie wiem z czego to wynika, ale to już musisz używać śrubokręta i to mi się przypomina, jak była taka akcja w Stanach, że na reklamówkach było, jak się jakieś tam nieszczęście stało, dziecko czy ktoś się udusił, że reklamówka to nie jest zabawka i to się chyba rozchodzi o to, że wiecie, no
różni ludzie się za takie rzeczy biorą. Ja wiem dobrze już to od jakiegoś czasu, że trafiają tu do mnie takie próby, nieudane próby napraw. I wiecie, ktoś tam zostawi śrubokręt, coś się połamie, ktoś to da do reklamacji i potem oni nie uznają, mówię o tej Niwonie, a ktoś powie, no ale kazaliście tam grzebać, a nie napisaliście, że nie można tego zrobić. Tak mi się wydaje, że to jest związane z tym, że tam już trzeba to rozkręcać i siłą rzeczy producent nie chce, żeby ktoś używał śrubokręta i tam grzebał. No ale to są moje jakieś tam rozkminki tylko, tak? To nie wynika z jakiejś wiedzy na ten temat. Mariusz, ja akurat lubię pielęgnować ekspres, to dla mnie przyjemność rozkręcania zaparzacza. Już Bartkowi pisałem, że widziałem na dnie zaparzacza smarczy, ok, uszczelki trzymają. No tak, pamiętam nawet tą dyskusję. Janek, daleko masz z serwisu do domu? 19 km. Mariusz, ale Bartek, opowiedz o tym, że zaparzacz trzeba umieć złożyć, bo jak źle złożysz, to wiele rzeczy może się połamać. Zaparzacz trzeba umieć złożyć. Jest o tym film chyba na kanale. Tam trzeba te ząbki odpowiednio złożyć, bo jak się źle złoży, to będzie chrup i albo trzeba potem, jest film na kanale, nazywa się, czy to live był, rozpoławiamy DeLonga. Tam jest z Pawła DeLonga zdjęcie na miniaturce, bo się złamie ten wybierak, wodzik, czy jak zwał, tak zwał, który zaczepia o tą zrzutnie fusów i nie będzie wam zrzucał fusów i to się wszystko porozjeżdża. Albo się złamie ten odbojnik na sprężynie, który jest na samym dole w ekspresie, jak tam zajrzycie. Albo chyba w najlepszym przypadku, jeśli chodzi o koszty, to się łamie ramię zaparzacza. Ale to się akurat rzadko zdarza, bo z tej całej zabawy, którą wymieniłem przed chwilą, to chyba zaparzacz jest najtańszy. Jak kupisz online, to masz 14 dni na zwrot, ale co kupię online, co? Nie wiem. Konrad pokazuje, żeby go schłodzić. Wymieniłem w nim też zawór ceramiczny, bo kawa leciała w tackę. A, to coś o Siemensie już widzę. Ale też w menu serwisowym próbuję go dać do góry, do dołu i nie rusza. Silnik może być zjarany. Tak, z tego co tu zdążyłem wyłapać. Artur, czyli nie masz dywanów w pokoju z konsolą? Ja w ogóle nie mam dywanów, ja mam gołe podłogi wszędzie. Bo jeździ Rumba, a Rumba lubi mieć... W ogóle odkąd kupiliśmy ten odkurzacz Rumba, to już lata, on już jest zajechany. Zresztą kiedyś miałem pomysł, żeby na live go wyczyścić. Może do tego wrócę. Rumba uczy was minimalizmu w domu, bo im więcej ma potykaczy, tym gorzej sprząta. A naprawdę te odkurzacze sprzątają nieźle. Śmiejemy się w domu, że jakby się jarało, to ja biorę Rumbę pod pachę i uciekam. I ona wbrew pozorom sprząta bardzo dokładnie, pod warunkiem, że dostosujesz jej trochę mieszkanie do jej systemu sprzątania. Nie ma na to metody. Elektester, cewka musi być ciasno nawinięta, można wymienić, ale nie na gwarancji, że nowa nie będzie piszczeć. No ale to są cewki zalane, więc tutaj nie, to jakby tego się nie tyczy. Sołtys, w twoim wieku już nic nie piszczy. Dopiero zaczyna sołtys piszczeć. To w drugą stronę. No nie mów, że... Ach, już kończę. Jeszcze tylko pukando. 8:30. Sebastian, może się komuś przyda? Czekam na nowy pływak wody do Saeco, a żeby mieć kawę, bo pokazuje jej brak, podniosłem pływak, żeby magnes łapał czujnik. Tylko pamiętajcie dolewać wody, żeby pusto nie było. Wasz interpunkcja, panie! No ale tak, no pływak musi widzieć, a pływak, wypiłeś magnes z tego pływaka, rozpuścił ci się i wypiłeś. Magnes, nie magnez. Dan, witam, gdzie można by podesłać ekspres do kawy, jak wygląda z terminami? Dan, odpowiedź na pierwsze pytanie www.coffeedoctor.pl, masz adresy wszystkie w opisie filmu. Terminy 4 tygodnie w tej chwili. Od dostarczenia ekspresu, wyprzedzając pytanie. Nie prowadzę kalendarza, bo to się nie da tego zrobić, słuchajcie, bo naprawy bywają różne. Dzisiaj ten ekspres z grupy zacząłem robić o godzinie 11, skończyłem o 15:30, bo tam było takie zło wcielone w wężykach, ja nie wiem co to za wodę klient ma, ale po prostu z każdego wężyka się lała glutoplazma czarna. Wszystko po kolei trzeba było płukać. Wielki elektronik, jestem, miniaturę robiłem. Szymon, wytłumacz tutaj jako fachowiec w tej kwestii, że nie da się, albo się da, bo ja mogę źle pamiętać, naprawić piszczących cewek w PlayStation 5. Poproszę o fachową tutaj opinię, panie Spox. Artur, i dlatego nie masz kurzu w konsoli. No tak, nie mam dywanów i nie mam już kotów. A to też do konsoli właziło, Artur.
Mam Roborocket z 5 Max i jestem zadowolony ze sprzątania. No myśmy to... Ojej, ta moja rumba to już... Poczekajcie. Gdzie jest mój telefon? Jak ją podłączyłem z powrotem do Wi-Fi, to wam powiem, ile moja rumba ma sprzątania już na głowie. Pewnie jej nie podłączyłem z powrotem po myciu, bo ja ją rozebrałem na części pierwszej, wyczyściłem i tam zło wcielone było w tym ekspresie. Jeszcze trzeba znaleźć aplikację Rumba. Rumba. iRobot aplikacja się nazywa? Tak. Znaczy to nie było rozpoławianie zaperzacza Soltys, tylko... Dzisiaj trafił mi się mega brudas. Bartek, zrób SPA PS5 na Next Live. Ja się boję, Szymon, i dziękuję za tipa, ale... Ja rozumiem, że ty mi sugerujesz, żebym zrobił SPA PS5 na live, bo będziesz miał kolejną konsolę do naprawy. Czy ty widziałeś, jak ja naprawiam ekspresy? I ty mi chcesz konsolę kazać rozbierać? Nie ma opcji. Przyjedź do mnie, zrobimy, ty będziesz robił SPA mojej konsoli, a ja będę robił SPA twojego Siemensa. Taka propozycja. Napiszcie, czy jesteście zainteresowani taką kooperacją. A masz. Nie da się end of story, to a propos cewek, tak. No tak słyszałem, no, od jednego z Kielc gościa. Moja rumba gotowa do odkurzania, słuchajcie. Czasami moją drugą połówkę straszyłem, odpalałem odkurzacz, bo wiem, jestem wredny. No jestem. Moja rumba bumba ma takie statystyki. Nie ma tu żadnych danych wrażliwych. To sobie zobaczcie. 600 godzin pracy, 1000, jakieś tam 754 razy odkurzała. A gdzieś zaraz spojrzę, bo tu są gdzieś urodziny. Tak śmiesznie się to nazywa. Stan techniczny produktu, ustawienia produktu, historia. Gdzie się szuka urodzin rumby? Znowu mi muchy latają. Danie, dzięki, jutro wysyłam. Małe pytanko dodatkowe. Czy przewód, wszystko musi być w komplecie? Wszystko w komplecie, przewodu nie musisz wysyłać, tylko zapakuj go, proszę cię, pancernie, bo ja nie odpowiadam za to, co się tam może wydarzyć i za kurierów. Sebastian, czy mi się czat zatrzymał? Nie. Może i wypiłem z kawą, ale nic nie przyciągam. Haha, swoją drogą to ustrojstwo ma kosmos cenę, no. Jestem za. Widzisz, Szymon? Jestem za. Calclin, jestem za. Szymonie, zapraszam. Ja cię zawsze zapraszam. Naród się domaga. Słuchajcie, tak poważnie rzecz poważnie mówiąc, to nie jest takie proste, bo to trzeba się zgrać. Trzeba, no miejsce akurat u mnie jest, żeby we dwóch usiąść, jasny, aparat się trochę odsunie, ale też trzeba coś we dwóch gadać. To jest już dwóch wariatów, a nie jeden. Dwóch wariatów, żeby się dogadało, to nie jest takie proste. Ja nie mówię nie, Szymon pewnie też nie mówi nie, ale to nie jest takie, wiecie, że siadamy sobie i pitolimy, bo nie jest, no po prostu. Nie wiem, nie znajdę tego. Twoja rumba już rozsmarowała kocie albo psie niespodzianki. No moje zwierzaki już odeszły na tamten świat ze 2-3 lata temu, ale to jak ktoś ma zwierzę, to i używa rumby, to jak wjedzie w gówno, nazwijmy to rzeczy po imieniu, to wiecie, da się to wyczyścić. Jest przy tym roboty, da się to wyczyścić, ale pamiętajcie, że czyścicie gówno. Czekajcie, bo gościu się skończył odkamieniać, idę po wodę do pukania, za sekundę jestem. Szymon jakiegoś milczenia nabrał, boi się chyba wypowiedzieć. Już idę. No u mnie jest na zielono.
Generalnie reasumując, Szymon Lud się domaga, żebyś przyjechał zrobić mi spa konsoli przed kamerą, a ja żebym ci zrobił spa ekspresu, żeby ci się znowu calclin pojawiał co chwila. To po prostu ustawiłem ci serwisowo, żebyś często czyścił ekspres, ja nie rozumiem problemu. Taka jest konkluzja. Czy ciął stream? Nikt nie zeznawał poza tobą, więc... No ale... 5G, pamiętaj. Andrzej Jędrzejczak, jak sprawdzić, czy przełomierz działa, czy nie? No jak ci pokazuje brak wody, mimo że leci, to nie działa. To się organoleptycznie sprawdza. Max, jak masz wychowanego kota, to zawsze zrobi do kuwety i nie ma niespodzianek na dywanie. Max, zgadza się, ale moje koty miały 13 lat oba. I te akcje się wydarzały, jak one już były, bo i jeden i drugi nie zszedł ze starości, jak były schorowane, więc wiesz, to jasne. Moje zwierzaki nie brudziły. Ale jak już chorowały, no to brudziły. A, spoko, kiedyś to nastąpi, teraz też mi się tnie, klatki gubi, ale rzadko. No życie, to kurczę, nie no. Dopóki się nie da oglądać, to jest dobrze. No teraz są takie roboty, tak. Samsung chyba to nawet wynalazł. Dobra, słuchajcie. Leci woda, niech się wypłucze, zrobimy jeszcze jedną kawę i będziemy kończyć. 9:00, 3 godziny, ludzie! Szymon, raczej mój PC coś robi problem. Już mi się nie chce żartować, Szymon, na temat twojego PC. Bo wyjdzie, że wredny jestem. Słuchajcie, Szymon się pewnie tu u mnie pojawi, jak mu się ekspres zepsuje, no. Na razie nie ma takiej potrzeby, on ma świeżaczka, tam 2-3 latka ten ekspres. No właśnie, co tak? Dajcie łapki! Kończymy powoli, dajcie łapki! Matko, co to tam się za ikonki znowu pojawiają? Jak tam sytuacja? Bardzo dziękuję, Spox 2 za tipa, Ziela Kart za tipa, Nick za tipa, Tomato za tipa, Owocowa za tipa. Ekspres się płucze, musi się chyba 2 zbiorniki wypłukać. Ale hałasuje, ta pompa jest źle zamontowana, no ale co zrobić? Słuchajcie, to tak... Dobra, dam mu skończyć, bo pewnie mnie zagłusza. Wiadro Energola wypite. To biegnę na piechotę do domu. Wystarczy miejsca? Jest taka nadzieja. No, dostałem od moderatorów. Byli u mnie w niedzielę na miłym spotkaniu i dostałem kubeczek adekwatny do ilości kaw, jakie wypijam rano. Teraz sobie po prostu zaparzę rano wiadro kawy i do roboty, słuchaj. No właśnie, cofnij sobie zapis live'a teraz czy później. Na początku o tym mówiłem, Janek. Wypucz zbiornik. Idę jeszcze po drugą porcję wody, to będzie ostatnia. Unboxing, no unboxing, bardzo długi unboxing kubaska. ,7 litra, więc wiecie, można różne rzeczy nalać, no rozmiar jest taki sugerujący co najmniej, cokolwiek. Ty się nie przelejesz, bo ja dawno nie wylewałem z tacki, nie?
Zawał serca murowany. Trzymaj się, do domu. Do domu. Do domu. Odpoczywaj. W kontakcie. Owocowa. Dzięki za obecność. Trzymaj się. Ja też już kończę. Rotor, pytanko, czy tam gdzie się wlewa wodę jest jakiś czujnik? Czy filtr się wymienia, bo ekspres zliczy ilość kap? W większości ekspresów, matka jak mi to buczy, w większości ekspresów wymienia się, bo musisz sobie w menu zainicjalizować filtr i to ekspres liczy. Ale w nowych Jurach jest czujnik. Takie cwaniury. Już powoli kończymy, tylko chcę, żeby ten ekspres przestał huczeć, bo chcę wam o tym live'ie urodzinowym napomnieć. Więc możecie w międzyczasie, kto jeszcze nie dał, dać łapki w górę. Bo ja też jestem padnięty, co prawda dzisiaj trochę później tu przyjechałem, w sensie, że o 9, nie o 5 rano jak zwykle. Ale już jestem zmęczony, słuchajcie. Janek, ja oto super pojemność, ja używam pół litra. Też sugerująca pojemność, cokolwiek. No dawaj, chłopie. Nic się nie leje, nic nie płynie, nic nie kapie. Jeszcze chwila. Artur, mam doniczkę w formie kubka. 2 litry robi wrażenie na gościa. Powiem ci. Litraż. A oni myślą, że to ty z tego pijesz pewnie, tak? Dawaj. Zagaszę już tą landarę, bo tu już wiemy, że się nic nie leje. Tutaj mam różne tryby, słuchajcie, tylko tego nie widać. Tu widać po ciemku, o. Tu są jakieś różne tryby, o. Witam, tak na koniec takie pytanie. Warto używać tych filtrów wkładanych do zbiornika? Wodę mam no taką nie za dobrą. To warto. Ewentualnie dzbanka filtrującego. To działa podobnie, tylko tutaj ekspres będzie ci pilnował. No filtry są drogie, ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Opróżnij tackę, ja to oleję, ok. Słuchajcie, odkamienianie zakończone. Wyłączam gościa. Reasumując. Wężyki były czarne. Do czyszczenia. Przepływomierz był wyczyszczony, ale nie był powodem. Powodem prawdopodobnie tego syfu, który jest tu w tym wężyku, jeszcze resztki, było to, że ta pompa jest zakitowana. Ona jest czarna tam w środku. No teraz czekajcie, jeszcze odpalę. Problemem była tu pompa. Ja pomp nie naprawiam, nie grzebię w nich, wymieniam. Nie są drogie. Mam pewność, mogę dać gwarancję. Widzicie, tam jest czarno w środku. Ale kończąc live'a, zapraszam was na 2 października na 18 na urodzinowy live. Niech ja sobie spojrzę w kalendarz. Pewnie już w przyszłym tygodniu podam więcej konkretów. Na urodzinowym live'ie będzie można kupić ekspres w bardzo promocyjnej cenie. To będzie ekspres naprawiany na tym live'ie. Fajny ekspres za psie pieniądze, jak to się mówi, brzydko. O szczegóły, to będzie oczywiście konkurs tylko dla subskrybentów. To nie będzie konkurs w ogóle, po prostu... Będzie go mógł zakupić subskrybent, który oczywiście wyrazi chęć skorzystania z tej atrakcyjnej ceny. O ile uda się go oczywiście na tym live'ie naprawić, no ale to zakładam, że się uda. Ten ekspres będzie z moją gwarancją. No po prostu to będzie ekspres złożony z części naprawiony, ale to jest ekspres, który podlega utylizacji, nazwijmy to tak. To jest trup. A my go uruchomimy i będzie można go kupić w bardzo fajnej cenie. Jakie będą warunki tego? Myślę, że jakieś proste. Na pewno trzeba będzie być subskrybentem, na pewno trzeba będzie coś gdzieś udostępnić. No takie podstawowe rzeczy. Więcej szczegółów wkrótce, to będzie 2 października o 18. A tu ktoś odpowiada na pytanie sprzed 2 godzin. Ile mam lat? Nie będzie pytania, ile mam lat. Dobra.
O tym będą, śledźcie, bo to będzie tak. Przede wszystkim szczegóły będą podane na społeczności na YouTubie, szczegóły będą podane na Facebooku, na grupie. No i tydzień przed tym live'em urodzinowym podam szczegóły też już tutaj na live'ie. Bera, daj zestaw pytań, to się przygotujemy. To nie będą pytania, to nie będzie konkurs. To nie chodzi o to, że ja nie wiem, zacznę losować komentarze. Nie, to nie będzie w formie konkursu. Konkursy są obwarowane prawnie w Polsce i to nie może być w formie konkursu. To będzie po prostu możliwość zakupu. Będę miał po prostu jeden ekspres, który sam naprawię w bardzo fajnej cenie i no muszę wybrać jakieś kryterium, bo podejrzewam, że w tej cenie każdy z was chciałby go kupić. Więc musimy zrobić jakieś kryteria, żeby mógł go kupić ktoś. Zrobimy pewnie tak, że będzie jedna osoba, która się zdecyduje na zakup tego ekspresu plus ze 2 rezerwowe, gdyby się rozmyśliła. No i tyle, ale to powiem wam, jeszcze mam nierozpracowane, więc szczegóły wkrótce, moi drodzy. I tym miłym akcentem Coffee Doctor, zwany przez niektórych Kofikiem, będzie się z wami żegnał. Bardzo wam dziękuję za obecność. Zeszło. No ale to więcej gadaliśmy dzisiaj niż naprawialiśmy. Jak widzieliście proces diagnostyczny i to słuchajcie, tak jeszcze kończąc, tak sobie można sprawdzać idąc wężyk po wężyku i niejednokrotnie tak się sprawdza. No tu było ciężko powiedzieć, że to pompa. Ja obstawiałem, stąd była ta ankieta na początku, że to będzie zapchany przepływomierz. Równie dobrze mogło to być dalej. Mogło to być w tym elektrozaworze, może ja wypnę go już z prądu. Mogła być grzałka, która jest zakitowana, też się zdarza. Padło na pompę. Nie ma tragedii. Niech sitko będzie z tobą, dokładnie. Bardzo wam dziękuję za obecność. Słuchajcie, ja spadam do domu, bo jeszcze przede mną 19 km samochodem, ale o tej porze to u mnie problem nie polega na dojechaniu, bo korków nie będzie, tylko w centrum Warszawy znaleźć miejsce parkingowe o tej porze to jest, życzcie mi szczęścia. Miłego wieczorku, smacznej kawki. W środę film bez dubli, ciekawy myślę, fajny wyszedł. W sobotę pewnie kolejny, live'y w poniedziałki. Impreza urodzinowa 2 października o 18. Zapraszam wszystkich na moje 31 urodziny. Staro wyglądam, wiem, ale tyle mam, żartuję. Pozdrawiam was. Jeszcze raz miłego wieczorku. Co złego to nie ja. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.